Cześć, z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl, ale dzisiaj z RPGówka i ze mną są moje wspaniałe osoby grające, czyli Lenka z fanpage'a RPGowa Lenka. Cześć. Jest Gabriel Hawu albo Haru. Cześć. Jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka. Hejo. I jest Chrobson, czyli po prostu Chrobson. Dobry wieczór, pozdrawiam karczmę. Dzisiaj będziemy grać w sesję wigilijnej delegacji, tak ją nazwałem tą dzisiejszą, powiedzmy, że przygodę. I będziemy ją rozgrywać na zasadach niewielkiej gry fabularnej autorstwa Grahama Welmsleya, o ile dobrze pamiętam. Cthulhu Dark, która ma być po prostu prostą gierką na prostych zasadach do prowadzenia Lovecraftowskiego horroru, ale dzisiaj akurat jako tako Lovecraftowskiego horroru nie będzie, będzie bardziej modern survival horror. A gierkę po prostu wziąłem sobie dla tego, żeby mieć proste zasady i niezbyt wiele, jeżeli chodzi o generowanie postaci do robienia przed sesją. Gierka ma proste zasady, w których ja nie rzucam, rzucają tylko gracze. Rzucają i od 1 do 3 kości K6, z tym, że ta trzecia kość jest kością obłędu i jej wykorzystywanie może prowadzić do szaleństwa, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci. I co mogę powiedzieć o tej grze, zanim do niej przejdziemy, że graczom wszystko praktycznie co przedsięwziął się udaje wedle założeń tej gry, z tym, że jak wyrzucą jedynkę i to będzie największy rzut na tych kościach, to udaje im się to bardzo, bardzo słabo, z jakimiś większymi konsekwencjami. Jak wyrzucą szóstkę, no to udaje im się wszystko, co zamierzyli, bez żadnych konsekwencji. Jeżeli chodzi o obłęd, jeżeli wykorzystujecie z jakiegoś powodu kość obłędu, czy to po to, żeby przerzucić sobie kości, czy wtedy, kiedy mierzycie się z jakimś niepokojącym, nieziemskim zjawiskiem, to jeżeli na kości wypadnie... Tak, niepoczytalność. Jeśli przekroczysz poziom obłędu, daj 1 punkt do obłędu i odegraj postacią swój strach. Tak, czyli kiedy wy na kości obłędu wyrzucacie więcej niż wasz aktualny obłęd, który na starcie wynosi 1, to za każdym takim sukcesem na tej kości zwiększa wam się obłęd o 1. Kiedy dojdzie do 5, możecie próbować ten swój postępujący obłęd obniżać, ale żeby to robić, musicie niestety grać przeciwko swojej pozostałej części drużyny, bądź przeciwko swojej własnej postaci, czyli na przykład dokonywać jakichś samookaleczeń lub utrudniać sobie w jakiś sposób życie i wtedy ten obłęd wam się może obniżyć o 1 punkt od poziomu 5, ale nigdy nie może spaść poniżej 1. Macie też rany od poziomu 1 do 6, gdzie na poziomie 1 jesteście lekko bici, na poziomie 6 jesteście martwi. I jeżeli stosujecie jakieś medykamenty bądź apteczki i tomu podobne rzeczy, to możecie obniżać poziom zranienia, rzucając kością i wyrzucając mniej niż macie aktualnie danego poziomu zranienia. Na razie jesteście na poziomie 0, nie jesteście ranni, ale później jak już wejdziecie na poziom zranienia od lekkiego wzwyż, to nigdy już nie może zejść poniżej 1. Dobrze, w takim razie możemy chyba zacząć. Czy są jeszcze jakieś pytania? A, jeszcze wspomnę o karcie X. Mamy, ponieważ gramy w horror i to horror, który może być miejscami krwawy i obrzydliwy, to w razie gdybyście się czuli z czymś niekomfortowo, macie tutaj na Foundry po lewej stronie taki przycisk X. Jak go klikniecie, to im wyskoczy na ekranie karta X i wtedy przerywamy scenę i nie kontynuujemy niepokojących, czy też w jakiś sposób niekomfortowych dla was rzeczy. Znaczy dla was jako osób grających, a nie dla waszych postaci, no bo wasze postacie w tej sesji mają cierpieć i umierać i szaleć. Zaczynamy w takim razie. Święty Mikołaj istnieje naprawdę. Święty Mikołaj istnieje naprawdę i nawet postanowił zostać biznesmenem. Kilkadziesiąt lat temu założył fabrykę zabawek, która w krótkim czasie urosła do prężnie rozwijającej się firmy, a później do megakorporacji obejmującej swoim zasięgiem cały świat. Po pewnym czasie Mikołaj zostawił zajmowanie się biznesem Radzie Nadzorczej i Radzie Dyrektorów, zarządowi firmy, a sam wrócił na biegun zajmować się swoimi ukochanymi zabawkami, a wy jesteście od krótszego bądź dłuższego czasu pracownikami Santa Corpu. Akurat tak się składa, że swoją pracę odbywacie w oddziale Santa Corpu w Rovaniemi, w stolicy Laponii w Finlandii, i
Wasi przełożeni w ostatnim czasie zlecili wam interesujące zadania, ponieważ wasza czwórka dostała delegację, prośbę o to, żeby w Wigilię 2022 roku udać się helikopterem do placówki na biegunie, do pierwszej placówki Santa Corpu i zbadać sprawę utraty łączności tej dawnej placówki, która dzisiaj już nieco jest zapomnianym obiektem, ale ciągle jednak znajdującym się w strukturach korporacji. I wasi przełożeni was poprosili o to, żebyście udali się na ten biegun, sprawdzili co i jak, w razie czego naprawili, jeżeli zdołacie, uszkodzenia bądź spisali odpowiednie raporty i tego samego jeszcze dnia wrócili do centrali. Jest godzina 7:55 rano, kiedy stoicie w holu oddziału Santa Corp w Rovaniemi na obszernym korytarzu przed przeszkloną ścianą i drzwiami rozsuwanymi wyjściowymi prowadzącymi na płytę lądowiska dla helikopterów. Tam już czeka na was helikopter, ale jeszcze nie możecie do niego wsiąść, ponieważ czekacie na waszego pilota, Briana Fullera. Za przesklonymi ścianami budynku korporacyjnego widać tumany śniegu przerzucane z jednej i z drugiej strony. Pogoda jak to w Laponii, zimowa i śnieżna. Macie jeszcze kilka minut, zanim przyjdzie wasz pilot. Poglądacie po sobie i możecie się w tym miejscu opisać. Jak się nazywają wasze postaci, jakiś tam wygląd i jakie stanowisko w firmie Santa Corp aktualnie pełnicie. No i zacznijmy od Lenki. Więc nazywam się Evelyn Rudolfina Sugarplum. Jestem lekko po 40. Jestem kierowniczką działu PR i będę tutaj pilnowała, żeby wszystko szło jak w zegarku. Mamy zadanie na dzisiaj, skończymy je dzisiaj. Mam do zorganizowania w przyszłym tygodniu imprezę mikołajkową i nie wierzę, że miałoby się to nie udać. Wszystko załatwimy i moja fryzura pozostanie idealna i wszystko będzie w absolutnym porządku, bo o to zadbam. Dobrze, Gabrielu, teraz twoja kolej. No więc ja nazywam się Gabriel Kresowski, pracuję głównie na serwis desku, ale trochę też ogarniam technologię, więc prawdopodobnie dlatego tutaj mnie wysłali. Jak wyglądam? Wyglądam jak każdy przeciętny człowiek, no może oprócz zielonych włosów, to trochę jednak pozwala odróżniać się od innych. Oprócz tego nie wdaję się jakoś super w dyskusję z nikim, siedzę bardziej na uboczu. Ingrid? Ingrid Nestrom, zwykła, typowa Szwedka o zwykłej, typowej urodzie, jest blada, ma blond włosy, dość wysoka, robi dość... Leno, przepraszam, czy możesz mnie wyciszyć? Robi dość mocny makijaż, dlatego może być nieco wyróżniająca się. Ona pracuje po prostu jako typowy klepacz. Coś dostanie mailem, coś trzeba przeklepać, coś trzeba gdzieś wprowadzić. Taki typowy komputerowy korposzczurek w największym tego słowa znaczeniu. Czemu ją wysłali? W sumie nie wiem, może Tim chciał się jej pozbyć, bo ostatnio jest dość irytująca. I Stanisławie? Stanisław Gąsienica Smyrecek spod Samyczkich Tater. Stanisław trochę pewnie natchnięty opowieściami dziadka, jak to dobrze było w Stanach Zjednoczonych, postanowił wyjechać i samemu się przekonać. Oczywiście w dzisiejszych czasach to już nie jest to, co było kiedyś. Dosyć brutalnie ten młody 21-letni chłopak zderzył się z rzeczywistością, więc kiedy znalazła się praca na ochronie w korporacji, oczywiście bardzo szybko zgłosił się i ją podjął. Jeśli chodzi o wygląd, jest dosyć wysoki, jakąś tam brodę sobie zapuścił, zważywszy na miejsce, w którym pracują. Jest też na pewno dosyć rozrywkowym człowiekiem, więc pewnie może się okazać, że przynajmniej na początku panie, które mu towarzyszą, będą spotykać się z jakimiś zaczepkami. Natomiast jest też, powiedziałbym, ambitny i bardzo chce awansować w firmie, więc jak tylko usłyszał, że jest taka wyprawa, że trzeba coś zrobić, no to oczywiście zgłosił się na ochotnika, żeby pokazać się i zaplusować u swoich przełożonych. Za minutę 8 prężnym krokiem w waszą stronę, od strony głębi budynku, kroczy postawny mężczyzna w kombinezonie pilota, który podchodzi do was, kiwa wam głową. Rozumiem, że szanowni państwo lecą ze mną na biegun. Jak najbardziej. W takim razie zapraszam za mną.
To mówi, szybko podchodzi do rozsuwanych drzwi, które kiedy tylko przed nim rozchodzą się na boki, to powiewy zimnego lapońskiego wiatru wpychają do środka zawiewy pruszącego cały czas na zewnątrz śniegu i cały czas sprężystym krokiem podąża w kierunku helikoptera, najpierw podchodząc do części pasażerskiej, odsuwając wam drzwi, a później siadając w kabinie pilota. I ja myślę, że Stanisław trochę się wychyli, te drzwi przytrzymując, żeby panie mogły wejść. No jak usadowimy się na pokładzie, uśmiechnie się i ale fajny, takim jeszcze nie leciałem. Wyraźnie podekscytowany, czekającym ich w jego mniemaniu przygodą. No, jeżeli chodzi o loty helikopterem, to prawdopodobnie jedynie Evelyn mogła mieć na tyle duży status w firmie, że mogłaby czasami zdarzyć jej się jakaś podróż jako kierownika działu PR, natomiast raczej żadny z was, jak do tej pory, nie miało takich przywilejów i benefitów korporacyjnych, żeby móc sobie pozwolić na jakieś przeloty helikopterem. Nie, aczkolwiek po Ingrid totalnie nie widać, żeby robiło to na niej wrażenie. Wszystkie emocje zachowuje dla siebie, po prostu wygląda ładnie. Rzeczka się rozgląda, usiądzie sobie troszkę z boku, żeby nie przeszkadzać. Mnie to zupełnie też nie robi wrażenia. To jest kolejny po prostu wtorek czy piątek w pracy. Wsiadam do helikoptera i też co chwilę sprawdzam coś na telefonie, czy wszystko, co organizowałam w firmie, dalej idzie zgodnie z planem. Gdyż będę to nadzorowała po prostu co jakiś czas online, skoro nie mogę być na miejscu. Kiedy tylko wsiadacie i zapinacie pasy, dostajecie sygnał przez szybę taką plexiglasową ze strony pilota, żebyście sobie założyli słuchawki na głowy, ponieważ w kabinie będzie na tyle głośno, że bez tego nie będziecie mieli możliwości słyszenia siebie nawzajem, ponieważ warkot rotora helikoptera będzie na tyle duży, że to utrudni wam komunikację. No to zakładamy. Kiedy już jesteście gotowi, śmigła tora zaczynają się coraz bardziej rozkręcać, w kabinie zaczyna się robić coraz głośniej i w końcu odrywacie się od płyty lądowiska i majestatycznie unosicie się, opuszczając teren Santa Corpu i odlatujecie w kierunku białej, śnieżnej północy. Słyszycie w słuchawkach trzask przełączonego interkomu. Dzień dobry, nazywam się Brian Fuller, jak już wiecie, będę waszym pilotem. Postaram się was bezpiecznie dostarczyć na teren placówki na biegunie północnym. Przelot potrwa około 3 godzin w jedną stronę. Później załatwią państwo, co mają państwo załatwić i miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiejszego dnia wrócimy z powrotem do Rovaniemi i będziemy mogli udać się na kolację wigilijną. W razie pytań proszę przyciskać przycisk interkomu i użyczę udanego przelotu. Stanisław tylko pokiwał głową, wyraźnie taki przestraszony. Widać było, że przy pierwszym szarpnięciu złapał się fotela, ale stojąc się za bardzo nie pokazywać tego z całej reszcie, z którym leci, tylko do pilota głową, gdzieś tam się rozsiadł i więc tylko to skorzystam i trochę się zdrzemnę. No i gdzieś tam oparł sobie głowę i pewnie będzie próbował ten swój strach w swoim ulubionym zajęciu w wolnym czasie, czyli w śnie, zgubić. Czy w trakcie lotu coś wchodzicie ze sobą w jakieś interakcje, w jakieś rozmowy, czy też wszyscy w milczeniu chcecie odbębnić dzisiejszą kilka godzin pracy i mieć to za sobą? No, ja z pewnością dalej wszystko kontroluję przez telefon i jestem trochę zdenerwowana, bo Dorothy miała załatwić dekoracje na przyszły tydzień, ale najwyraźniej to się nie udało i chciałabym przed nią wrzasnąć przez telefon, ale po prostu w tym helikopterze nie będzie mnie słyszała, więc jestem strasznie poirytowana. Więc tylko patrzę przez okno i się denerwuję. Dobrze. Dziwnie wyszło, że Ingrid siedzi idealnie za Evelyn, więc to są chyba kilka rzędów miejsc powinno być. To bardziej są takie, że naprzeciwko siebie, że po dwie osoby. Naprzeciwko siebie? A dobra, to disregard. Ja po prostu są ciekawe i zerkam po wszystkim. A tak technicznie my siebie znamy, czy jeszcze nie? Raczej nie. Ingrid, znaczy nie Ingrid, tylko Evelyn może coś tam o was wiedzieć, no bo powiedzmy pełni jakieś kierownicze stanowisko, więc może mogła wcześniej wiedzieć coś na temat tego, z kim będzie w tą podróż się udawać, ale po prostu do tej pory raczej ze sobą styczności nie mieliście. Chociaż ty, Stanisławie, mogłeś mieć, bo jeżeli pracowałeś jako ochroniarz akurat tutaj w tej części korporacji, to mogłeś po prostu na co dzień widzieć
po prostu wchodzących i wychodzących pracowników i tam na dzień dobry być, czy coś takiego, nie? Więc ja jakby, jak to tutaj na góralską porywczość przystało, trochę zasnąć nie mogę, trochę zestresowany, postanowiłem pogadać, więc dzień dobry, przedstawiam się, Stanisław Gąsienica-Smyresek i tutaj z takim rozbrajającym uśmiechem, taki suchar to oczywiście będzie, ale rzucam, ja postaram się zadbać, żeby państwo bezpiecznie dotarli na miejsce i bezpiecznie wrócili. I po prostu gdzieś tam się uśmiecham i bardzo sympatycznie spoglądam na swoich towarzyszy. Stanisław jeszcze totalnie nie jest przyzwyczajony do pracy w korporacji i pewnie nie wie, że czasem nie warto do ludzi się odzywać, tylko pozwolić im wykonywać ich pracę. No, jest to pana rola, aby nas bezpiecznie zawieźć, bezpiecznie przywieźć i aby się nic nie stało. Także tym bardziej mam nadzieję, że będzie pan wiernie pełnił swoje obowiązki. Tak jest, oczywiście. I tak salutuję do tej swojej jakiejś tam czapeczki, którą ma, ale widzi, że chyba nie bardzo jego zaczepki gdzieś tam skutkują, więc tylko dziwni ci ludzie w tych firmach. Tak Evelyn nie wnosi wzroku z nad telefonu, ale zaczyna odpowiadać też. No cóż, no w tym momencie bezpieczeństwo nie bardzo zależy od ciebie, tylko od tego, jak poradzi sobie Brian, prawda? Ale na miejscu z pewnością możesz się przydać. No może nie. Zobaczymy. A Brian pracuje w tej firmie długo, myślę, że przynajmniej z 20 lat, także zdziwiłabym się, gdyby nagle sobie nie poradził. Absolutnie. A Gabriel jak się odnajduje w tej całej sytuacji? Gabriel patrzy się, jak wszyscy ze sobą rozmawiają, tak wyraźnie niezadowolony, że tam jest. Jak patrzy, wzdycha i tylko odwraca wzrok, byleby nikt go o nic nie zapytał zbytnio. Klasyczny informatyk. Okej, Switcha wyciągaj. Mija może 2 godziny lotu, może nieco więcej. Ewidentnie dostrzegacie za iluminatorami waszej kabiny, że opady śniegu i ogólnie porywy wiatru, co jest też odczuwalne w całym waszym tym pojeździe, w którym się znajdujecie. Jest odczuwalne, że opady śniegu się nasilają, wiatr się nasila, no ewidentnie podróż na północ sprawia, że pogoda daje się mocniej we znaki. W pewnym momencie do kabiny helikoptera wpada taki przepływający przez jakby nieboskłon taki snop czerwonego światła, który omiata po prostu kabinę tak w środku, znaczy jakby z zewnątrz, ale tak przez iluminatory wpada i się rozprasza przepływa wam po twarzach. I ja od razu naciskam ten interkom. Panie Brianie, wszystko w porządku? Tak ma być? Trochę się... Słyszysz takie trzask. Nie wiem. Nie do końca. Mamy jakieś towarzystwo. Spokojnie, cały czas utrzymujemy dobry kurs. Się rozłącza. Co robicie? Więc ja robiąc dobrą minę do złej gry, chociaż też przestraszony tak spoglądam na towarzystwo i spokojnie, w kolejce na Kacprowy to nie tak bujało, ale ten mój głos nie brzmi pewnie i też się próbuję wyglądać przez te iluminatory, czy poza tym błyskiem światła, cokolwiek gdzieś tam jestem w stanie dostrzec. Ingrid też się będzie rozglądać, co się dzieje za oknem, czy tam czymkolwiek, co jesteśmy w stanie spojrzeć na zewnątrz. Dobrze, no to rzućcie. Myślę, że tutaj tylko kością człowieczeństwa. K6, co nie? Dobrze pamiętam? Tak, tam w pierwszej pozycji. Tak, znaczy tam masz w tym skrypcie, nie? Pierwszą pozycję zaznaczasz i ci wtedy rzuci. A, dobra. Chciałam po prostu zwykłą K6 rzucić. Nie, bo to wtedy na czacie nie pokaże, jaki to kolor kostki, wiesz? Dobra, okej, 1. Jedynki. Tośmy sobie porzucali. Co nie? No, nic nie wiemy. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, udaje wam się, tylko po prostu bardzo kiepsko wam się udaje. Czyli zasadniczo przytykacie twarze do iluminatorów i strasznie tam kurzy na zewnątrz, śnieżyca bardzo ostra, już te iluminatory z zewnątrz nawet takie trochę zaszronione, że ledwo coś widać. Tak, wydaje wam się, że w powietrzu obok helikoptera w pewnym oddaleniu, jakby taki machający takim jakby snopem czerwonego światła, coś leci. Coś leci. Ewidentnie. Duże? Tak, raczej dosyć duże. Bo ten snop to jest tak jakby z jakiegoś lasera? W sensie, tak byś, nie wiem, jakby mocne źródło laserem? światła, jakby latarka, reflektor, coś takiego.
No właśnie też chciałam pytać, czy to bliżej przypomina jakby z karabinu do kogoś strzelano, czy to na przykład jest taki duży reflektor, który zaczął świecić? To bardziej coś na zasadzie, wiesz, świateł jakiś, nie wiem, w samochodzie, reflektora, coś takiego, nie? Okej. Tylko, że takie czerwone jakby. Więc ja tak przysłaniając oczy, ile razy na mnie padnie i tak tą szybę, zdaje się, że coś tam leci, ale to mógłby być jakiś samolot albo drugi helikopter, ale tak no, dziwnie by na nas świeciło. Panie Brianie, tak znowu tego interkom, spotkał się pan kiedyś z czymś takim? Nie jestem pewien, co to jest, ale może za chwilę się dowiemy. I to jest słyszycie takie, znowu takie, jakby coś włączyło się do komunikacji waszej wewnętrznej i wszyscy w słuchawkach słyszycie taki metaliczny, na pewno raczej nie jakby odtwarzany przez jakąś generator mowy, czy jakiś coś takiego typu Iwona, czy coś takiego, taki głos. Wykryto naruszenie przestrzeni powietrznej korporacji Santa Corp. Podaj sygnaturę przelotu lub zawróć. To chyba nasi. Ale nasz helikopter powinien mieć naszą sygnaturę, panie ochroniarzu. Ja naciskam ten interkom i chcę się skontaktować z Brianem. Brian, wyjaśnij to od razu. To nasi, tak? Państwo nie uwierzą, ale proszę spojrzeć za okno, to jeden z reniferów świętego Mikołaja. Co pan gada? Przecież to po butelce śliwowicy to bym zrozumiał, ale tak na trzeźwo pilotować jeszcze takie rzeczy? No i faktycznie jeszcze bardziej się tego okna przyklejam. Wiesz co? Tym nawet nie musicie rzucać. Wyglądacie przez okno, albo ty wyglądasz przez okno i widzicie, że w powietrzu obok helikoptera w niedużej odległości leci renifer. Faktycznie, leci w powietrzu renifer, prawdziwy renifer, ale coś jest z nim kurde nie tak. Jego oczy jarzą się czerwonym światłem, to właśnie one są źródłem tych snopów czerwonego światła, które omiotły wam kabinę i oświetlają przestrzeń, a jego rogi przyozdobione są jakby świątecznymi lapkami LEDowymi i widać, że na jego ciele też w wielu miejscach jakieś takie metaliczne wstawki oraz jakby jakieś LEDowe światełka. To teraz ja włączę ten komunikator. Panie Brianie, nie żebym była decyzyjna, ale zalecam obniżyć lot na tyle, żeby pana renifera skutecznie ominąć, gdyż chyba ma jakąś wadę techniczną i coś mu się źle wydaje. Słyszę takie psyt i zaraz wyślę standardowe kody identyfikacyjne dla przelotów służbowych. Słyszycie znowu przełączanie i przez chwilę nic się nie dzieje, a później znowu słyszycie trzask w słuchawkach i komunikat. Podana sygnatura jest nieprawidłowa. Rozpoczynam procedurę eliminacji. Jak to eliminacji? Słyszycie takie, proszę państwa, proszę się trzymać, ten renifer nas atakuje. Co robicie? Trzymamy się. Ja tylko się rozglądam, wiesz, czy jakiś, nie wiem, spadochron, cokolwiek, wiesz, coś w tej kabinie jest, no nie? Zapinam się na pewno lepiej pasami i się rozglądam właśnie za czymś. To jest totalnie nielogiczne, no nie? Bo z jednej strony jak najlepiej, a z drugiej rozglądam się za spadochronem. Czyli rzucić jeszcze raz. Tak. Też jedynką? Wiesz co, myślę, że w tym momencie macie do czynienia z niespotykaną sytuacją, więc myślę, że do tego rzutu dołącz kość obłędu. 1 i 6. I jak najbardziej znajdujesz. Co właściwie chcesz znaleźć? Jeśli spadochron, bez problemu. Znajdujesz, wiesz, w jakiejś takiej otwieranej szafce pod suficce znajdujesz przygotowany spadochron na wszelkie ewentualności, ale też i twoje szaleństwo rośnie o 1 punkt. Rzucam wszystkie to już poza postacią, ale ty możesz zadeklarować, że znalazłeś karabin maszynowy. Nie no, ja mam swoją broń służbową. Nie pomyślałem o tym, żeby nie karabin... postrzelasz w przestrzeni. Panie Brianie, ja nie wiedziałem, że w cywilnych helikopterach granatniki wozicie i takie RPG ściągam z półki. Jasne, wiesz co? Jest, ale masz tylko jeden pocisk w tym. No dobra, no to w takim razie i tak tylko proszę się dobrze przypiąć, bo i pytam, panie Brianie, a te drzwi od środka to można otworzyć? No jeżeli pan musi, to może pan otworzyć, ale proszę być przypiętym, bo żebyście nie wypadli. No oczywiście, tylko to może dopiero
nas, bo w sensie on nas jakoś atakuje widocznie? Coś tam, widzicie, tam, że on, jak powiedział, że jeśli na niego patrzycie, to widzicie, że Renifer jak na niego, po tym komunikacie, że rozpoczyna procedurę eliminacji, to on tak jakby odlatuje od helikoptera, robi taki łuk, trochę niknie wam z oczu, a potem widzicie, jak te czerwone światła jego oczu zaczynają się do was zbliżać, czyli leci na kursie kolizyjnym z helikopterem. Być może chce go taranować albo coś takiego. No to spoko, no to ja będę faktycznie te drzwi chciał otworzyć, no i wystrzelić do tego Renifera, jak już będzie tak dosyć, na tyle blisko, żeby jak największe szanse na trafienie, a na tyle daleko, żeby jednak przypadkowy wybuch nas tam nie zdmuchnął z nieba. Jasne, więc poproszę cię o rzut. Myślę, że strzelanie z broni jakiejkolwiek mieści się w ramach wyszkolenia, więc możesz w sumie nawet 3 kośćmi, nawet w sumie musisz 3 kośćmi, bo nadal strzelasz do latającego helikoptera Terminatora. 6-2-2. Jasne, więc trafiasz, jak najbardziej. Rozsuwasz te odrzwia helikoptera, zimne podmuchy wiatru gwałtownie wdzierają się do środka takimi kolącymi jak igiełki, zmrożonymi płatkami tego śniegu, siekając wasze twarze i tymi lodowatymi trzymasz się tam framugi tego i celujesz z bazuki do nadlatującego niebezpieczeństwa i kiedy widzisz już praktycznie te czerwone ślepia, wciskasz przycisk, słyszycie tylko syk odpalanego pocisku, chmura dymu i ognia bucha do środka kabiny. Musicie się zasłonić rękami, żeby ten płomień wylotowy was tutaj nie ogarnął. Ty, Stanisławie, zostajesz wepchnięty do środka przez odrzut broni. Zamykasz od razu tym machnięciem ręki drzwi od helikoptera i upadasz na podłogę, a pocisk po prostu szoruje i tylko słyszycie i gwałtowna eksplozja wstrząsa całym helikopterem i słyszycie tylko krzyk Fullera w słuchawkach. A nie! I zaczyna nagle helikopterem, kręcić nim tak dookoła, jak jakimś szalonym jakbyście, nie wiem, wsiedli na byka na rodeo i próbowali go ujeżdżać, rzuca wami, jakbyście się znaleźli nagle na ćwiczeniach z przeciążeń w szkoleniu na kosmonautę, zaczyna wami tam rzucać na wszystkie strony. Co robicie? Łapiemy się czego możemy. Tak, łapiemy się czego możemy. Jesteśmy, myślę, wszyscy przypięci, więc chyba nikt nie wypadł, ale Ingrid tak jeszcze zawołała: panie ochroniarzu, zamknij pan te drzwi, bo się zrobi katastrofa. No to nie zamknął. Jak upadał, to je zamknął. Tak, dobra. Ja jeszcze, spokojnie. Dobra, no to myślę, że trzymamy się mocno. Więc okej, trzymacie się mocno, helikopterem rzuca jeszcze... Do końca nawet nie jesteście w stanie określić jak długo, bo bardzo szybko tracicie poczucie czasu, widzicie tylko przez błyski w iluminatorach, jak go tam obkręca dookoła własnej osi, że czasami jeszcze te jakieś pióropusze płomieni spadających gdzieś tam na dół i nagle czujecie takie jakbyście przyrżnęli w coś bardzo, bardzo mocno i w tym momencie zapada ciemność. Nie wiecie, ile minęło czasu. Pierwszą osobą, która otwiera oczy, jest Stanisław Smyrecek, który leży na plecach w gęstym śniegu, rozłożony tak okrakiem, rozłożony tak po prostu na X-a. Z rozrzuconymi rękami i nogami. Widzisz nad sobą białe niebo, czujesz jak mróz zaczyna dokuczać twojemu ciału, jak szczypie cię we wszystkie odsłonięte części i czujesz jak te ciężkie płatki śniegu siekają twoją twarz, gromadzą ci się na zaroście. Co robisz? Mrugam oczami, pewnie jeszcze mi lekko dzwoni gdzieś w uszach. Taki obolały wstaję, przynajmniej staram się wstać, sprawdzając, czy nic mi nie jest. Jak w Sylwestra w 2012. Ale potem sobie przypomniałem, że to jednak nie jest Sylwester, tylko leciałem sobie helikopterem, więc prostuję się i rozglądam się, czy w ogóle gdzie jestem, co z helikopterem. Ja nie siedzę w helikopterze, no i są towarzysze mojej podróży, czy wszystko z nimi w porządku. Wiesz co? Wstajesz, tak siadasz gwałtownie na tym śniegu, zrzucając z siebie te
zbierającą się już warstwę. I tak rozglądasz się na boki. Pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to helikopter, który zarył gdzieś tam w zaspy i wystaje z niego tylko ogon, większa część kabiny pasażerskiej i dziób jest gdzieś tam wbity w śniegu, śmigła są pokrzywione, jeszcze tak delikatnie jeszcze się ono kończy obracać i po swojej prawej stronie widzisz w śniegu leżącą postać. No więc staram się, no jeśli jestem w stanie, no myślę, że po prostu na tej zasadzie, że wstaję na nogi i gdzieś lekko się chwiejąc, ale staram się właśnie najpierw do tej postaci podbiec, zobaczyć kto to, sprawdzić czy oddycha, no te wszystkie jakby w głowie sobie powtarzając wszystkie zasady, jakie tam na wszystkich szkoleniach z BHP i tak dalej mnie uczyli tej pierwszej pomocy, sprawdzania, czy ktoś po prostu daje znaki życia, no nie? Na szybki taki przegląd w głowie, no i będę chciał sprawdzić kto to i co z nim. Więc zaskakujesz do leżącej postaci i od razu orientujesz się, że jest to Gabriel, który leży też w śniegu, kawałek od ciebie, z tym, że on jakby twarzą w śniegu leży. Obok jego głowy, praktycznie centymetr od jego głowy, wbity jest kawałek śmigła, które zaryło obok niego i orientujesz się, że tylko naprawdę 2 centymetry dzieliły go od niechybnej śmierci, a po drugiej jego stronie na śniegu leży jego torba ze służbowym laptopem. Nie rusza Torbą się totalnie nie interesuje, po prostu gdzieś tam pochylam się tylko z uchem blisko twarzy, żeby czy usłyszę oddech, czy jakby spoglądam też przy okazji, czy klatka piersiowa się unosi, czy oddycha. Tylko może wyciągnij z tego śniegu. Na razie nie. Nachylasz się nad nim i przykładając palce do tętnicy szyjnej orientujesz się, że jak najbardziej ma puls, ale jeżeli jeszcze długo będzie leżał w tym śniegu, to ma gwarantowane odmrożenia, albo nawet i tą Hipotermię. Hipotermię. No to zaczynam gdzieś go tam odgarniać z niego ten śnieg i jakby próbować też go trochę docucić, żeby może też... To rzuć na cucenie. A, i wszyscy sobie wpiszcie 1 punkt obrażeń. 4. Więc Ale chyba powinien Gabrielu, czujesz jak z błogiego letargu wyrywają cię takie bolesne plaskacze, które strasznie pieką. W ogóle, czego tu jest tak kurewsko zimno? No więc staram się odsunąć do tyłu, powoli otwierać oczy i tak ogarnąć, co się wokół mnie dzieje. Jak już wspomniałeś, jest zimno. Ja nie przepadam za zimnem, no ale jest jak jest. Staram się w ogóle zobaczyć, co się stało, gdzie jestem. I tak, jak już zauważam Stanisława, co się stało i patrzę na helikopter. Aha, tak. Wygląda na to, że jednak nas jakimś cudem trafił. Ta rogata bestia. Wszystko w porządku? Coś cię boli? Wszystko mnie boli, jakbyśmy wypadli z helikoptera czy coś. A widziałeś kogoś jeszcze? Żyją? Nie wiem, byłeś pierwszym, którego zobaczyłem, ale masz rację. No i wstaję i rozglądam się. Jeśli nikogo nie zobaczę, to będę do helikoptera podbiegnę zobaczyć, co tam. Pierwsze? Dobrze, więc ty rzucasz się do helikoptera. Evelyn, pierwsze co przywraca cię do świadomości jest ból w klatce piersiowej. Otwierasz oczy i orientujesz się, że widzisz sufit helikoptera gdzieś prawie że pod sobą, a ty zwisasz na uprzęży pasów tych mocujących pasażerskich, które wgniatają ci się w mostek i pod sobą widzisz też wciśniętą w fotele Ingrid, a obok Ingrid z kokpitu pilota wystaje fragment głowy renifera i z fragmentem poroża, które też przebiło się na wylot przez kabinę kokpitu i takim martwym okiem LEDowym, takim jeszcze widzisz jak tak ta czerwień tak powoli gaśnie, tak mruga i tak gaśnie w tym oku renifera mordercy. Oddycham bardzo ciężko. No, myślę sobie, że zdaje się, że dzisiaj jest możliwe, że nie wrócimy do domu. I patrzę na Ingrid i zaczynam do niej wołać. Hej! Ty! Żyjesz? Żyjesz? Chcę zwrócić jakoś jej uwagę. Widzę, że... Właśnie, żuraw, czy ja jestem przytomna? Ingrid właśnie z mroków
z mroków nieprzytomności wyrywa cię taki przytłumiony głos. Ingrid, żyjesz? Żyjesz? Co się... Jezu, jak zimno. Otwierasz oczy i widzisz, wiesz, kawałek metalicznego poroża z jeszcze tymi fragmentami LEDowych lampek przyczepionych do kawałku, czyli tej korony. Ingrid podniosła aż rękę, tyka to palcem. Jezu. Kto wymyślił w ogóle? Słuchaj, czy... żyjesz? Wszystko z tobą w porządku? Pani Evelyn. Chyba tak. A pani Evelyn? Nic pani nie jest? Żadne złamanie? Mam nadzieję, że nie, ale jak widzisz, mocno mi się wbija i trochę tutaj wiszę, więc gdybyś się odbiła i odsunęła i mogłabym jakoś zejść, to chyba by było w sam raz. Możesz się odpiąć? To jest pytanie do żurafa, czy ja się mogę odpiąć, ale jeżeli tak, to myślę, że się wyplączę z tego wszystkiego. Jasne. Możesz się odpiąć, to jest bez problemu. No, Evelyn będzie miała większe problemy, bo jest bardziej zaplątana w TP. Okej, a to spróbuję się ja najpierw wyplątać, po czym jakoś wspiąć, bo pamiętam, że ona wisi na jakiejś wysokości, żeby trochę... Nade mną? Tak, no bo on się wbił tak, a ty siedziałaś po tej stronie, ona siedziała po tej stronie, więc ona jakby zwisa. To ja wejdę na to poroże, myślę, bo to będzie najbardziej rozsądne i spróbuję ją powyplątywać, poodpinać jakkolwiek. Jasne, to rzuć. Rzuć. 1? Tak. 2. Więc udaje ci się, ale Evelyn, wypadasz z tej uprzęży i spadasz obok twojej koleżanki z firmy, boleśnie nabijając się na poroże tego renifera i masz szczęście, że ono jest tępe, bo tylko boleśnie się tłuczesz o te poroże. Dopisz sobie kolejny poziom zranienia i odbijasz się od tego poroża i lądujesz na siedzeniu. Przepraszam. Nie no, Ingrid zeskoczy z tego poroża, podejdzie do kobiety, żeby zobaczyć, czy mimo wszystko jakieś żebro jej nie pękło od tego uderzenia. Ja też powoli staram się podnieść na nogi i też się macam, czy wszystko ze mną w porządku. Jesteś ogólnie mocno potłuczona, boli cię mostek, bolą cię żebra. Masz nadzieję, że masz na razie trudności z oddychaniem, ale masz nadzieję, że to nie jest żadne złamanie ani pęknięcie i za chwilę przejdzie. Stanisław, w tym czasie zbliżasz się do helikoptera i widzisz, że z jego otworzeniem będzie mały problem, ponieważ w każdym razie, Stanisławie, zbliżasz się do helikoptera i widzisz, że będzie problem z otworzeniem drzwi do kabiny pasażerskiej, ponieważ ona częściowo jest wbita w śnieg i na tyle wygnieciona, że będzie problematyczne wydostanie się ze środka, ale przez rozbitą szybę iluminatora widzisz, że Ingrid i Evelyn żyją. Natomiast Gabrielu, ty słyszysz gdzieś przez wycie wichury odległe porykiwania, które sprawiają, że włosy jeżą ci się gdziekolwiek tylko je masz. Bo pracując w Santa Corpie doskonale wiesz, jak brzmi odgłos porykiwań reniferów i gdzieś w oddali słyszysz właśnie te odgłosy. Ogólnie nadal jestem tam trochę dalej, więc staram się wycofać taktycznie do Stanisława i tak odwracając się co chwilę staram się rozglądać w ogóle, czy coś jeszcze widzę obok nas, no bo wiadomo, jest helikopter, jest dużo śniegu, ale czy coś poza tym. Rzucaj. 1, prawda? Tak. 5. Oczywiście widzisz, że wylądowaliście gdzieś na białym pustkowiu, gdzie wszędzie jest pełno śniegu, lodu i zimna. Sporadycznie jakieś pojedyncze iglaste drzewa obsypane śniegiem. I widzisz gdzieś w oddali, z kierunku prawdopodobnie zachodniego, jak przez zawieruchę i tą mgłę jej towarzyszącą przebijają się takie snopy czerwonego światła. Renifery nadchodzą. Macie jeszcze trochę czasu, ale marudzenie w tym samym miejscu oznacza, że tu przyjdą. A chyba nie byłoby zbyt dobrze, żeby tu przyszły.
No więc podchodzę do Stanisława i mówię, że chyba musimy się szybko stąd zebrać, ponieważ wygląda na to, że zaraz będziemy mieć więcej takich stworzeń przyjemnych, więc znalazłeś resztę? To w środku ktoś jest, ale niełatwo będzie ich wydostać. Zobacz na drzwi, tak podchodzę do tych drzwi, zaglądam, krzyczę: hop, hop, żyjecie? Hop, hop. Chyba. Nasza dwójka. Właściwie to potem właściwie Ingrid urwała i spróbuje zajrzeć przez plexi, czy co z Brianem. Co z Brianem? Z Brianem, no cóż, Brian jest martwy. Bardzo martwy. I tylko nasza dwójka, Stanisławie. Ach, cholera. Jeśli Brian nie żyje, jak my wrócimy? Ale zresztą, macie jak się wydostać, bo z tego, co Gabriel powiedział, to za chwilę to nie tylko Brian może być, że tak to powiem, zważywszy na aurę, sztywniutki. Więcej tych potworów się zbliża. Musimy iść. I próbuję powoli, oblała się wydostać. Idziemy. Trzeba się pośpieszyć. Próbujecie przesunąć drzwi i one za cholerę nie chcą puścić. A one są zablokowane czy przymarznięte? Zablokowane najprawdopodobniej, gdzieś tam uszkodziły się. Ja mam takie pytanie, a te drzwi mają też pleksę tam? I nie, mają rozbitą, no, ten iluminator, tą szybę mają rozbitą. Jakie to duże w sumie? Bo nie pamiętam zwyczajnie. Ale duże w sensie drzwi czy iluminator? Iluminator. No taki, jedna szczupła osoba może by się przez to przycisnęła. Ingrid wzięła jakąś tam coś po prostu, co jest ciałem obcym. Jakiś kawałek fotela, cokolwiek, bo wybija sobie tak resztkę tych szyb, żeby to okaleczeń za bardzo nie złapać. Spróbuję się przez to przycisnąć. Ale zanim chcę jeszcze sprawdzić, czy mój kubek termiczny przetrwał, bo to może być ostatni łyk czegoś ciepłego. Jasne, kubeczek jest cały i nietknięty. Wow, dobra. To zabieram kubeczek i się przeciskam. Okej, rzuć mi. 3. Próbujesz się przyciskać i udaje ci się przełożyć głowę. A mawiają, że kiedy uda się człowiekowi przełożyć przez coś głowę, to i reszta ciała przejdzie. Więc z trudem, ale udaje ci się przepchnąć. Niestety jakieś wystające, ostrzejsze elementy, czy to blachy, czy jakieś pozostałości plexiglasu, które nie zostały przez ciebie wybite z ramki. No, powiedzmy, że twoje ubranie nie jest w najlepszej kondycji po tym przepychaniu się i masz w paru miejscach je porozdzierane i dziurawe. Zimno. I zimno ci się robi bardziej. Dodatkowo trwało to na tyle długo, że porykiwania reniferów oraz siła tych snopów światła, które generują ich oczy, no znacząco się przybliżyła. No to ja również słysząc to wszystko, to no chyba droga Ingrid będzie najszybszą, więc staram się zrobić to samo, starając się maksymalnie zacisnąć zęby i ignorować ból w imię swojego ratowania swojego tyłka i ratowania losów firmy. Tak, Ingrid na to spojrzała i tak zerknęła na chłopców. Panowie, złapcie naszą panią od PR-u może i wyciągnijcie ją jednym szarpnięciem, będzie szybciej. Moment. Pani Ewelin, jakby się pani jeszcze zanim wyjdzie rozejrzała, kto wie jak daleko i będziemy musieli iść, może w środku znaleźć coś przydatnego. Kawałek jakiegoś dodatkowego okrycia, koc termiczny, apteczka, cokolwiek. Nie należy tam coś nie jest na szybko w szafkach. Wiem, że czas goni i te stwory się zbliżają, ale może się okazać, że takie stracenie kilku sekund teraz zaoszczędzi nam kilka lat w przyszłości. A potem oczywiście pomożemy. Dobrze, w takim razie staram się szybko rozejrzeć. To czy widzę coś przydatnego, co mi pomoże? A co byś chciała przydatnego znaleźć w wraku helikoptera? No właśnie, albo jakąś apteczkę, koc, czy może gdzieś się znajdzie jakaś przypadkiem broń? Czy coś, co mogłoby się przydać? To rzuć mi jedynką kością. Harpun na ryby.
Wnyki na zwierzęta. Nie wiem, od gracza już czy też spadochronu by się nie dało wykorzystać jako wielkiego namiotu. 5 wyrzuciłaś, tak? Mhm. Więc nerwowo przeszukując przestrzeń wokół siebie, natrafiasz na przytwierdzoną do ściany apteczkę pierwszej pomocy, w której są, wiadomo, bandaże, jakieś tam środki przeciwbólowe, antyseptyki oraz obok na ścianie też w innej takiej skrzyneczce przenośnej pistolet na flary razem z kilkoma ładunkami. Dobrze, zatem czy udaje mi się łatwo tą apteczkę odszarpać? Odrywasz to Dobra. z zaczepów jednym ruchem, drugą ręką odrywasz pistolet na flary, no i możesz to, nie wiem, przepchnąć przez okno i... Pewnie. Łapcie to! I staram się im podać. By zabrali jak najszybciej. Skarniamy. Myślę, że przekazuję Ingrid albo Gabrielowi i będę chciał też pomóc Ewelin. Dobra, wyjść. więc jeśli pomagasz Ewelin, to i ty, i Ewelin, i ty rzucacie kością i kto będzie miał lepszy wynik, ten to tego jest, że tak powiem. Wynik tym właściwym. Dobra. 6. O, no to wiesz co, próbujesz podać rękę Ewelin, ale tak naprawdę kiedy tylko łapiesz ją za dłoń, to na jakimś takim sprytnym ruchem, mimo tego, że jest obolała, odbija się od fotela, odbija się drugą nogą od tego ohydnego poroża renifera i po prostu jakby wyskakuje z niebywałą gracją przez to okienko i zsuwa się po boku helikoptera i wdzięcznym telemarkiem ląduje u was. I ja tak spoglądam na to i tak bardziej pod nosem, ale pewnie też słyszę jogi, pilatesy. Widzę, że coś potrafi. No, ale ruszajmy. Ja tylko jeszcze na szybko chciałbym sprawdzić, czy jakąś taką, powiedzmy, swoją podstawowy ekwipunek, który każdy ochroniarz ma, czyli jakaś latarka, jakaś broń przydziałowa, można powiedzieć nóż, czy to mam przy sobie w tych wszystkich swoich kaburach, czy gdzieś tego nie zgubiłem. Jasne, wszystko z tych rzeczy masz jak najbardziej przy sobie. Okay. Były dobrze osadzone i w kaburze, i w tych zaczepach przy twoim uniformie ochroniarza, więc to jak najbardziej masz przy sobie. No, więc tak tylko się rozglądam i a może wie, w którą stronę powinniśmy ruszyć? No na północ. A gdzie jest północ? A to można odpalić kompas w telefonie albo coś. A, racja. Cholera, nie mam zasięgu, bo rozładował się. I ja w tym czasie, kiedy oni się tam wydobywali z helikopteru, skoro moja pomoc nie była potrzebna, właśnie patrzę, czy może gdzieś jest jakakolwiek ścieżka, czy coś, co mogłoby nas uchronić, jakieś, nie wiem, drzewa, zalesienie, coś, żeby no mimo wszystko dać nam szansę na przetrwanie, a reniferom jakąś tam przeszkodę. Wiesz co, przeszkód jako takich tutaj za bardzo nie ma, chyba żeby uznać coraz większe warstwy śniegu zbierające się dookoła, ale no jesteś pewien, że bez problemu dasz radę określić kierunek, którym możecie iść, więc wiesz, że no, jeśli udacie się na północ, no to w końcu dotrzecie tam, gdzie mieliście dolecieć helikopterem, tak? Tylko musicie się śpieszyć, no bo jak będziecie tu jeszcze dłużej stać, to przybiegną bardzo miłe zwierzątka i zrobią wam kuku. Więc ja wiem, że tak miło się stoi i gada, może trochę zimno, no ale jednak proponuję się stąd wynosić, póki jeszcze mamy szansę, bo jakoś nie uśmiecha mi się ginąć tutaj. Racja. Ja tylko się rozglądam, czy jest tu jakieś, nie wiem, drzewo, choinka, cokolwiek, czy to jest taka totalnie pusta przestrzeń? Jakaś jedna samotna choinka tutaj rośnie, tak? Niedalekiej odległości, kilku. No więc ja szybko jeszcze do niej podbiegam i metodą, którą mnie dziadek Władek, jak chadzaliśmy na niedźwiedzie, uczył, taki dosyć gałąź jedną zrywam i ruszajmy, żeby szli przodem, a ja z tyłu będę chciał tą gałąź ciągnąć ze sobą, żeby na ile się da, te nasze ślady gdzieś tam zamazać. Super. Bez problemu ci się udaje oderwać gałąź. No i reszta towarzystwa się na ciebie dziwnie patrzy. Co ty wyprawiasz? To ja im właśnie tłumaczę, że jak chadzaliśmy z dziadkiem Władkiem na niedźwiedzie, oczywiście to w mojej głowie ta historia tak fajnie brzmi, niemniej faktycznie, że były takie metody, żeby trochę swoje ślady zacierać, gdzieś tam sobie
za sobą ciągnęło się chociażby gałąź, a przy okazji też z historii indiańskiej dodaje, że nawet w tym kraju przecież Indianie jak podróżowali, to koce zwinięte ciągnęli za ostatnim koniem, co by ślady trochę zatrzeć. No, ruszajmy, bo nas doganiają. Więc dobrze. Ruszacie na północ, przedzierając się przez zaspy i walcząc z wszechogarniającym zmęczeniem oraz uczuciem osłabienia wywołanym przenikliwym mrozem, który szczypie wasze ciała nawet przez najgrubsze warstwy ubrań, jakie zabraliście ze sobą na tą wyprawę. Stanisławie, rzuć mi na zacieranie śladów, jak dobrze ci to idzie. Myślę, że możesz 2 kostkami. Teoretycznie podciągniemy to pod twoje ochroniarskie. Okej, to dorzucę drugą w takim razie, bo najpierw rzuciłem, potem ten. Albo rzucę jeszcze raz po prostu 2. Aha, no to fajnie. To i tak czy siak, czy 1, czy 2 na jedno wyszło. Ci nas dzisiaj chyba nienawidzą. Pamiętaj, że zawsze możesz przerzucić, tylko wtedy dorzucasz do tego kościobłędu, nie? Nie, myślę, że to jeszcze nie jest aż taka podbramkowa sytuacja. Te przerzuty z tymi obłędami to mogą się jeszcze przydać, więc na razie nie. Więc gałąź była za mała. udajecie się na północ, a Stanisław zaciera za wami ślady, ale to chyba nie do końca pomogło, ponieważ kiedy tylko renifery zbliżyły się na nieco mniejszą odległość i kiedy pierwsze promienie tych snopów światła bijących z ich oczu omiotły plecy Stanisława, stało się tak, jakby złapały trop. Być może polegały na jakichś innych czujnikach, sensorach, skanerach. Kto wie, co to cholerstwo ma w siebie wbudowane. W każdym razie ewidentnie zobaczyłeś, że kiedy tylko snop czerwonego światła gdzieś tam omył cię przez chwilę, to zwierzęta przyspieszyły i pędzą w waszym kierunku. Czy po snopach światłach my jesteśmy w stanie określić, ile tych zwierząt jest? Na pewno więcej niż 1, może 2, może 3. Więc tylko żwawo, chyba nas dostrzegły. Musimy przyspieszyć. Jeszcze też taki lekko zdyszany, ale krzyczę na moje towarzystwo i staram się nikogo nie wyprzedzać. Jeżeli, nie wiem, ktoś tam kondycję ma słabszą, czy coś w tym stylu, to jednak staram się ja dopasować, zwolnić trochę, żeby nikogo nie porzucać z tyłu. Okej, moi drodzy, to teraz poproszę was, żebyście rzucili na uciekanie. Myślę, że Stanisław może rzucić 2, no bo jako ochroniarz jest, powiedzmy, bardziej wysportowany od całej waszej ekipy. Za to pani kierownik działu PR niespecjalnie wysportowana. Najpierw wyskoczyła jak po prostu łasite z ale to chyba, wiesz, to był chyba taki adrenalina. Na adrenalinie, a teraz już adrenalina zeszła i już coraz bardziej odczuwa to co się z nią dzieje. Pan informatyk nie lepiej. Pan informatyk nie lepiej. Widzę w takim wypadku, że chyba Ingrid faktycznie musi na coś chodzić, bo ona poleciała po prostu pierwsza. Tak. Ingrid po prostu wysforowała się, kiedy tam Gabriel wskazał, tam jest północ, to Ingrid po prostu stwierdziła, a pierdzielę to, lecę czym prędzej. Szczególnie, że jest jej cholernie zimno po tym, jak podarła sobie ubranie. Więc... Szczególnie, że jest trochę egoistą, więc stwierdziła, ja spadam, a wy mnie złapiecie. Tak. Więc sayonara, tak? I w długą ku przygodzie. Widzicie tylko, jak sadzi takie susy przez te zaspy, prawie jak kozica górska. Za nią zaraz biegnie Stanisław, który porzucił gałąź do zacierania śladów i stwierdził, że nie ma chyba co się bawić w miłośnika bushcraftu i survivalu i po prostu też zobaczył, że jak wyprzedziła go Ingrid, a stwierdził, że on chyba podąży za nią. Gabriel, ledwo dysząc i trzymając tą torbę z tym laptopem, próbuje za nimi nadążyć, a Evelyn nagle czujesz, jak te obolałe żebra i te kłujące zimno w płucach zaczyna cię spowalniać i tak widzisz, jak oni wszyscy od ciebie oddalają, a za sobą słyszysz zbliżający się zbliżających się reniferów, które coraz takimi silniejszymi stopami światła skupiają się na tobie i słyszysz te ich chrapanie i porykiwania i czujesz, jak serce wędruje ci do gardła. Ingrid, kiedy tak wysforowałaś się do przodu, widzisz, że gdzieś tam w tej śnieżycy, w tej mgle rysuje się zarys jakiegoś płotu, jakiegoś budyneczku. Chyba musicie być już niedaleko.
tylko trzeba trochę nadążyć, ale tak oglądasz się za siebie i widzisz, że poza Stanisławem, który depcze ci po piętach, to reszta została tak mocno z tyłu. Najpierw dobiegnę do płotu, potem będę się martwić o resztę. Stanisławie, po chwili zauważasz też, że gdzieś tam przed wami w tej mgle rysuje się prawdopodobnie zarys jakiegoś płotu i być może jakiejś stróżówki. Jest szansa, że dotrzecie na miejsce, zanim te cholerne zwierzęta was dopadną. No tak, tylko też sobie przypomniałem, co one z helikopterem zrobiły, więc tak widząc ten zarys stróżówki, nie do końca wierzę w ten, no ale też spoglądając przez ramię, tylko kurwa. Tak technicznie, kto ma pistolet do flar? Evelyn. Okej, Chyba. no dobra. Znaczy nie, ona go dała przez okno, więc możesz go mieć ty, albo może mieć go Gabriel, nie wiem, kto może. Pomagałem wychodzić, więc ja go komuś oddałem. Dobra, w każdym go ja, więc go tak pomyślałem, kurwa, dlaczego zawsze ja? Zatrzymuję się, odwracam się w ich stronę i widząc, że no jakby ja jeszcze mam na tyle sił, że dobiec do tego płotku czy do tego budynku nie byłoby jakimś większym problemem, a oni sobie gorzej radzą, więc będę chciał zwolnić i myślę, że skoro Evelyn najbardziej z tyłu została, to jej pomóc. Jeśli będzie w jakimś lepszym stanie, no to może po prostu ją podeprzeć, pomóc. W najgorszym wypadku kucnę, wskakuj na barana i pobiegnę z nią. Dobra, więc pozwalasz, żeby biegnący za tobą Gabriel cię minął i widzisz Evelyn, która już prawie że na zdechnięciu, na padnięciu na twarz biegnie w twoją stronę i widzisz, jak już za nią tak biegnie z pochylonym łbem i tymi LEDowymi światełkami jeżdżącymi się na porożu biegnie rozpędzony renifer. To nie, to jeżeli jest jakoś bardzo blisko mnie, no to będę chciał wyciągnąć broń i do niego strzelić. Jasne. Więc rzucaj. Tylko rzucasz z kością błędu. Chyba w sumie 3. Możesz 3, z tym, że jeżeli kością błędu będzie najwyższym wynikiem, to oberwiesz. Albo ona oberwie. Wyciągam, przeładowuję broń, wycelowuję i cyk. Tak. Evelyn, mijasz Stanisława, kiedy on wyciąga z kabury broń, oddajesz 1 strzał czy więcej? Bo powiedzmy, że twój pistolet ma 9 pocisków w magazynku, nie? No to ile zdążę, tyle oddam. Chociaż Więc... inaczej, nie no. Dobra, próbuję strzelić w niego. Jak Evelyn będzie mnie mijać, no myślę, że 2 strzały spróbuję i no, będę gdzieś próbował też uskakiwać. Bardziej, żeby wiesz, zwrócić uwagę, przeturlać i pobiec dalej. Żeby tak na niej się nie skupiali na tej zasadzie. Więc 1-2 strzały i tyle. Więc kiedy Evelyn cię tylko mija, wymierzasz spędzonego renifera, oddajesz 2 strzały, powietrze przeszywa głośny huk, ostry huk wystrzałów. Widzisz, że oba trafiają, zwierzę rozpędzone zarywa przed nimi kończynami w zaspy, ale pęd jego ciała sprawia, że uderza w ciebie takim taranującym po prostu jakby wpadnięciem, ślizgiem takim wpada na ciebie i uderza cię na tyle mocno, że odlatujesz w śnieg jakieś 2-3 metry do tyłu, wypuszczając pistolet, który gdzieś ci wpada w śnieg i lądujesz na plecach, ciężko łapiąc oddech. W tym momencie Evelyn miała okazję tam dobiec do reszty i reszta widzicie taki obraz, że w obydwie strony przed wami ciągnie się taki wysoki 3-metrowy siatkowy płot, jak to w amerykańskich bazach, mniej więcej taki wysoki, jeszcze zakończony drutem kolczastym. Przed wami jest brama taka dwuskrzydłowa, rozchylona lekko, też taka siatkowa, wzmacniana jakimiś metalowymi sztabami. I przy tej bramie z opuszczonym szlabanem jest taki budynek niewielki stróżówki z uchylonymi drzwiami też do niej. Ale słyszycie za sobą strzały i słyszycie jakiś głośny krzyk Stanisława, który wpadł, został uderzony przez... Dopisz sobie, Stanisławie, 1 poziom obrażeń. Jesteśmy blisko tej stróżówki, tak? No tak, jesteście praktycznie przy niej. I już widzicie, nawet na bramie jest tabliczka teren prywatny korporacji Santa Corp, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony, nie?
No to ja chcę jak najszybciej zajrzeć do tej stróżówki i zobaczyć, czy jest tam coś, co mogłoby nam pomóc? Albo ktoś? Z drugiej strony Ingrid była tam wcześniej, więc też mogła już przeszukiwać. A, już była. No tak. To Także któraś z was niech rzuci. siadaj, zapraszam, czy coś. Dobra. Szczególnie, że mój wynik to jest 2. Mówię, te kości nas dzisiaj nie cierpią. Ty masz więcej. Stróżówka jest pusta. Nie ma w niej nikogo. Natomiast na biurku strażnika leży krótkofalówka. Dobra, no to chwytam ją i mam. Halo, słyszy mnie ktoś? Słyszysz tylko krzt, krzt i szum w słuchawce. Trzęsę nią i dalej próbuję. Tak. Jakby nikogo nie było, Szlak. Ewelin. Co robimy? Przez płot. Czy ty masz swój identyfikator ze sobą? Brama jest uchylona, już tam wcześniej mówiłem, że brama jest... Tak, ale do Ewelin, czy ona ma identyfikator? Wszyscy macie takie karty dostępu magnetyczne, nie? Bo tam w korporacji raczej były zamki takie elektroniczne, jak gdzieś trzeba było wchodzić, nie? No tak, ale Ewelin powinna mieć więcej dostępów od reszty, więc dlatego pytanie, bo wtedy być może możemy wejść bezpiecznie na ten obiektu. Pytanie, co robicie ogólnie wszyscy, bo ten renifer nie był jedynym i kolejne nadciągają gdzieś tam. Już się zbliżają. Ja się będę chciał, wiesz, zerwać i już nawet palić tą broń moją nieszczęsną. Na ile tam będę dał rady, no to wiesz, uciekać. Tego mi się udało. Jeszcze tylko może rzucę na szybko okiem, bo to tak w sumie jest ciekawe. Ja myślałem, że to są jakieś, wiesz, jak leciał w powietrzu typu dron czy coś takiego. Czy to faktycznie jest zwierzę, czy po prostu maszyna jakaś? To rzuć mi. Myślę, że jedną kością. My chyba z Ewelin w takim wypadku będziemy zmierzać do bramy, co nie? No niewiele jest... Niewiele możemy zrobić, więc chyba tak. Stanisławie, jeżeli chodzi o renifery, o ile ci wiadomo, mimo tego, że pracujesz w ochronie, więc nie jesteś jakoś głęboko zaangażowany i jakby poinformowany, co, nad czym pracuje Santa Corp i jakich technologii używa do tego, żeby nie wiem, tam jakieś świąteczne eventy ogarniać i temu podobne rzeczy, ale z tego, co ty słyszałeś, oczywiście kiedy tam Mikołaj Santa Corpu pojawiał się gdzieś w towarzystwie reniferów, to raczej, o ile ci było wiadomo, to nie wykorzystywano prawdziwych zwierząt, tylko drony, które były jakby otoczone pewną technologią i generowały jakieś tam holograficzne obrazy, że to w środku był tak naprawdę dron, który tam świecił jakimiś światełkami, a wokół siebie generował tak jakby holograficzny obraz renifera i to naprawdę był... I dziwi cię bardzo, że to cholerstwo na pewno nie jest dronem, tylko raczej jakimś wywalonym z filmów science fiction połączeniem zwierzęcia i Terminatora. Więc po prostu tylko pod nosem złorzecząc, podobno zabawki robimy. Ruszam w stronę jakby... Będę chciał też uciekać, natomiast myślę, że skoro tam wcześniej dostałem ten punkt obłędu, a to był już drugi raz, że ja się starałem komuś pomóc i w sumie ja na tym, no wcześniej dobra, to po prostu wszyscy spadliśmy z nieba, teraz to ja oberwałem, więc myślę, że z tym punktem obłędu to będzie się trochę u Stanisława zmieniało to, że już mniej w swoich działaniach będzie zwracał uwagę na innych, że zaczyna u niego powoli to, że kurde, jednak może nie do końca opłaca się być takim bohaterskim zawsze. Mhm. A ja mam jeszcze pytanie, czy w tej budce strażnika było tylko to walkie-talkie, czy tam coś jeszcze jest, jakiś komputer, monitoring, cokolwiek? Wiesz co, jest komputer, prawdopodobnie służył do rejestrowania osób, czy pojazdów, które przejeżdżają przez bramę wjazdową na teren Santa Corpu, ale w tej chwili jest wyłączony. A jak sprawdzę, czy się włączy, to się włącza, czy się nie włącza? No to rzuć mi 2 kośćmi, no bo to jest w ramach twoich kompetencji. Mój wysuszony mózg wyobraził sobie, że nasz pan informatyk biega i zbiera wszystkie komputery ze sobą. Dokładnie. 4-1. Co? Odpalasz go i twoim oczom ukazuje się logo Windowsa Visty. Takie oczy szeroko...
Co kurwa? To jest dokładnie moja reakcja. To powodzenia. Odpala się stary system. Okazuje się, że to jakiś złom. Najprawdopodobniej na tą placówkę były pchane jakieś tam ostatnie sztuki po amortyzacji sprzętu, czy coś takiego. W każdym razie odpala się jakaś stara wersja programu, gdzie kojarzysz, że ona wycofana była z użytku jakieś dobre 10, a może 15 lat temu. I widzisz, że po prostu możesz sprawdzić program taki, wiesz, że tam rejestr logów, nie? Kto wszedł, kto wyszedł, w sensie wjechał, wyjechał i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, że ostatnie jakieś przejście przez tą bramę było 2 dni temu. No to jak widzę, że nic więcej nie mogę sprawdzić, no to staram się biec tutaj za koleżankami, patrząc trochę, czy Stanisław gdzieś tam za nami idzie, czy coś się stało w ogóle z nim. No Stanisław to widzisz, że zebrał się ze śniegu, machnął ręką na gdzieś tam zgubiony w śniegu pistolet i wskakuje za bramę. Brama jest taka, że można go zasunąć taką sztabą, no i lepiej, żebyście to zrobili, bo praktycznie Pierwsze co robię, jak to zrobię. Kiedy tylko właściwie zamykasz tą bramę, to uderza w nią rozpędzony renifer i tylko ta brama tak się zatrzęsła. Zwierzę, wiesz, takim wściekle, tym świecącym czerwonymi oczami, tylko odbija się od tego płotu. Przez chwilę takie macha tak tył głową, tylko widzisz, jak takie buchają takie kłęby pary, tak grzebie tym racicą, nie wiem, czy mają kopyta, czy racice, nieistotne, w śniegu i tak rozgląda się na boki tak, i potem zawraca. I widzisz, jak po prostu robi takie kółko, żeby po prostu się rozpędzić i tarnować tą bramę znowu. Tam gdzieś z daleka widzisz światło jakiegoś kolejnego renifera, który nadciąga. Co Ja tym bardziej krzyczę: uciekajmy dalej! Przecież one zaraz sforsują tą bramę i ogrodzenie. No i się rozglądam. W śniegu wyjeżdżone takie kolejne, jakby coś tam gdzieś jakiś czas temu widać po prostu tak jakby zwały odśnieżonego śniegu i że gdzieś tam pewnie w miarę jeszcze te 2 dni temu była odśnieżona droga wiodąca gdzieś tam dalej w głąb kompleksu, no ale w tej chwili już jest mocno zaśnieżona i tylko te zaspy po bokach odcinają, że widać, że to mniej więcej tędy biegła ta droga gdzieś tam. A to powiedz, Żuraw, to tuż za bramą jest jakiś kompleks budynków, czy to jest tak, że przechodzimy przez bramę i dalej jest to, powiedzmy, śnieżne pole i gdzieś w oddali są te budynki? Dalej jest to śnieżne pole i gdzieś w oddali najprawdopodobniej tylko przesłonięte przez zawieruchę śnieżną i mgłę i są pewnie budynki dalej Santa Corpu. Co, po kolejnach będziemy iść, ekipa? Chyba tylko to nam pozostało, patrząc na to, co się dzieje. Zdecydowanie. Ruszajmy. Drogę! Ruszacie dalej, zostawiając za sobą cybernetyczne renifery, strażnicze, które chciały was dorwać. I po kilku dobrych minutach przedzierania się przez zimne zaspy śnieżne, docieracie do placówki Santa Corpu. Wita was płaski, szeroki budynek z logiem Santa Corpu, które chyba zostało stworzone, na pewno nie z aktualnym logiem Santa Corpu, tylko jednym pewnie z pierwszych sprzed dekady, może więcej, może z podobnego okresu jak komputer, który Gabriel napotkał w stróżówce. W tej chwili wyłączony. Widać ogólnie, że w budynku jest raczej ciemno. Jest taka ta przeszklona ściana, tak samo te rozsuwane drzwi wejściowe, ale budynek jest parterowy. Gdzieś tam w głębi dalej rysują się jakieś zarysy może wystających jakichś elementów dachu, no ale ogólnie w koło widzicie, że tu musiał być gdzieś parking, ponieważ przysypane wielkimi zwałami śniegu stoją pewnie jakieś samochody, czy jakieś inne pojazdy, które tutaj były używane do poruszania się może po terenie obiektu, a może gdzieś tam jakieś inne miejsca i jest tu kompletnie cicho. Nie ma żywej duszy, żadnej osoby, żadnego strażnika, nic. Czy jest tam jakikolwiek zamek? Coś w tym stylu? Kiedy podchodzisz do drzwi, fotokomórka zamontowana w systemie musiała wykryć ruch, ponieważ drzwi na początku tak się lekko przecinają, ale w końcu rozsuwają się na boki.
ukazując wejście do lobby. Co to miało być? I spoglądam na Evelyn, no bo wiem, że ona gdzieś tam z jakichś tam wyższych części firmy. Wiedziałaś, że coś na tego nas tutaj, aż się jąkać zaczął, takiego spotka? Może jeszcze bez wyrzutu, ale z jakąś trochę, nie wiem, niepewnością? Czy się nie okazało, że zostali przez górę wpakowani w coś, co każdy dobrze wiedział wcześniej, tylko nie oni? Ja skręcam do Stanisława głowę. Czy wyglądam, jakbym wiedziała, że coś takiego nas spotka? I rozglądam się po całym tym lobby, czy zobaczę coś podejrzanego, czy ciekawego. Lobby jest takim starym korporacyjnym lobby, jeszcze w takim stylu sprzed pewnie gdzieś może z lat 90. nawet. Podłoga wyłożona płytkami w 2 kolorach. Na górze w suficie wmontowane podłużne jarzyniowe lampy, które w tej chwili większość z nich jest wyłączona i tylko kilka się świeci, dając takie bardzo mdłe, ledwo widoczne światło. Po lewej stronie przy ścianie stoi choinka sztuczna, obwieszona różnego rodzaju ozdobami i też wygląda na bardzo starą i taką, którą nikt się nie zajmował od wielu, wielu lat. Lampki się w niej nie świecą. Naprzeciwko wejścia, po kilku metrach tego lobby, jest kontuar recepcyjny, przy którym nie widać też żywej duszy. Na lewo od kontuaru są podwójne drzwi, prawdopodobnie prowadzące gdzieś w głąb budynku, a za kontuarem recepcyjnym znajdują się, widać wejście jakieś w korytarz i nad nim tabliczkę Centrum Ochrony. Żuraw, ponieważ to wygląda bardzo mocno jak porzucona jakaś placówka, która jest od wielu lat nieużywana, to Ingrid będzie chciała porozglądać się, żeby sprawdzić, gdzie my jesteśmy. Często w korporacjach jest podane, że to jest placówka taka, a taka, w takim położeniu, więc będzie się błąkać po tym lobby albo może okolicznych korytarzach, żeby to ustalić, a ja biorę 2 minuty. Ja będę chciał podejść w takim razie, bo dostaliśmy informację, że była utrata łączności, więc być może, czy wychodzi na to, że ktoś wcześniej pracował, więc chciałbym zwrócić uwagę, nie wiem, na kurz na tym kontuarze, wiesz, ogólnie na takie gdzieś tam podobnie jak tutaj wcześniej, kwestie tego, czy to faktycznie jest placówka opuszczona od jakiegoś już czasu, czy jednak wygląda na to, że nagle po prostu wszyscy zniknęli, bo kurz się jeszcze nie zdążył zebrać, czy coś w tym stylu. To rzuć mi. Myślę, że 2 możesz rzucić nawet. A reszta coś robi? Ja się odwracam do Ewelin i pytam, 2 dni czy 2 lata? Bo tutaj wygląda wszystko, jakby było porzucone więcej niż te 2 dni, o których było mówione. Jestem pewna, że wszystko uda nam się racjonalnie wyjaśnić. Musimy się tylko rozejrzeć i znajdziemy kogoś i dowiemy się, o co chodzi z reniferami i z pewnością gdzieś tu ktoś będzie i wszystko nam wyjaśni. I wszystko będzie dobrze i wrócimy do firmy na czas, tak? Albo nas jedzą te renifery. I wzruszam ramionami i idę tam swoje gdzieś tam sprawdzę. Chodzisz po tym lobby, podchodzisz do kontuaru i sprawdzasz poziom kurzu, który się na nim znajduje i nie, ta firma na pewno nie jest, ten budynek na pewno nie jest opuszczony przez 2 lata, tak jak sugerował Gabriel. Bardziej prawdopodobne jest, że od tych 2 dni nie było w pracy nikogo. Widzisz, że komputery recepcyjne też są powyłączane. Ale włączam na przykład, jeśli jest jakąś lampkę, cokolwiek, wiesz, zobaczyć, czy jest prąd, czy światło się świeci i tak dalej. No to tak, taka biurkowa lampka jest i klikasz przycisk, no i wiesz, ono tak bzyt, ale zapala się, nie? Więc spoglądam, dziwne, spójrzcie sami, kuszy niedawno ściera, pewnie faktycznie nie dalej niż 2 dni temu, prąd jest, ale ani żywej duszy. No i jakby już kontynuując te moje sprawdzania, chciałbym też rzucić okiem
Czy są jakieś ślady, nie wiem, żeby placówka została opuszczona w pośpiechu, poprzewracane krzesła, wyciągnięte gdzieś w pośpiechu dokumenty, niespakowane, czy po prostu, no to jakby wiesz, dobra, koniec dnia pracy, idziemy, zamykamy, wszystko posortowane. Wiesz co, na kontuarze recepcyjnym leżą te, na przykład listy po obecności do podpisywania, ale jakichś porozrzucanych dokumentów, czy nie wiem, przewróconych krzeseł tutaj nie ma, nie? Okej, więc patrzę datowo na te listy. Jak tam, kiedy to jest ostatnio wpisane? Więc widzisz, że wszystkie wpisy, które kończą się, podpisy kończą się 2 dni temu. Więc biorę to i podaję jakby moim towarzyszom i sami zobaczcie. 2 dni temu jeszcze wszyscy się wpisywali, a potem już nic, zero śladu. No i podaję im te listy, żeby też sobie mogli rzucić na nie okiem. A ja w takim przypadku pytanie, czy to jest faktycznie miejsce, do którego mieliśmy dotrzeć, czy to jest jakaś inna placówka? Nie, no na pewno jesteście w tym miejscu, ponieważ o ile wiesz, to na biegunie jest tylko jedna placówka Santeco. Okej, dobra. A ja mam takie pytanie, czy my wiemy, czy pracownicy tam gdzieś żyją też, nie wiem, w okolicy tej placówki, czy oni na placówce gdzieś tam mieszkają? Raczej prawdopodobnie mieszkali na terenie placówki, no bo ponieważ na biegunie nie ma raczej osiedli mieszkaniowych. No bo być może przylatywali helikopterem, czy gdzieś tam jacyś ważniejsi może na przykład. Podobnie jak wy. No to zwracam się do moich towarzyszy i mówię, że może sprawdzimy pomieszczenie ochrony, bo tutaj jest blisko, a może będzie jakiś monitoring, czy cokolwiek, co nam powie, co tu się stało i gdzie są ci ludzie. Sprawdziłem skrzynkę mailową na lobby albo w jakimś miejscu, gdzie obsługa powinna działać. Chcesz w komputerach grzebać, tak? To jest propozycja moja, to rzucam głośno do innych, ale jeżeli nikt nie wykazuje zainteresowania, to faktycznie sama pogrzebię. Ja raczej tutaj będę za tym budką ochrony, żeby tam zajrzeć faktycznie. To nie jest budka, tylko to jest korytarz, który prawdopodobnie prowadzi tak. Do pomieszczenia ochrony. Do tego pomieszczenia, to miałem na myśli. Więc teraz tak, kto gdzie idzie i Stanisław idzie do pomieszczenia ochrony, tak? Ingrid, chcesz w komputerach recepcji grzebać, czy Gabriel chce grzebać? To może najpierw już sprawdźmy ten komputer w lobby, skoro tu stoimy, a potem zadecydujemy, czy iść tam sprawdzić monitoring, czy co robimy. A ogólnie, czy my słyszymy może, czy te renifery gdzieś się dostały, coś w ogóle do... Nie, na razie nie słyszycie odgłosów reniferów, ale to nie znaczy, że na przykład za chwilę nie przyjdą, nie? W każdym razie chyba lepiej nie jest się rozdzielać. Może w takim razie wszyscy najpierw sprawdzimy tutaj te komputery, a potem przejdziemy do stanowiska ochrony. Dobry plan. Ja bym jeszcze ciebie, Ewelin, poprosiła, żebyś spróbowała zadzwonić do centrali, bo jakby nie patrzeć, całą naszą wyprawę zaczęto od tego, że stracono z tą placówką kontakt 2 dni temu. Tak wszystko się zgadza. Więc wypadałoby, myślę, powiadomić górę. Jeszcze bez podawania informacji, myślę, kolejnym pracownikom na razie samej dyrekcji, że mechanika obrony korpo chyba coś zwariowała i w tym momencie nikogo nie dopuszczają na teren placówki, nikogo tutaj nie było. Placówka wygląda na opuszczoną. Myślę, że dyrekcja powinna o tym wiedzieć, może też przyślą jakiś helikopter po nas. Chciałam się zapytać, czy moja komórka... Czy dobrym pomysłem jest, żeby teraz cokolwiek po nas wysyłali, skoro może się coś wyciągasz telefon komórkowy, odblokowujesz ekran i widzisz, że nie masz zasięgu. No, w takim razie chowam telefon i rozglądam się, czy tutaj gdzieś widzę jakiś telefon, cokolwiek, z czym będę mogła się połączyć. Taki stacjonarny? Na przykład. Podnosisz słuchawkę i w słuchawce jest cisza. No, wydaje mi się, że to nam się nie uda. Jeszcze Ingrid sprawdzi swój telefon. Tak samo, brak sygnału, brak zasięgu. Okej. Robi się naprawdę poważnie. Przecież co ja mówię, tak jakby do tej pory poważnie było. Więc Dobra, ja... Skończ. Chciałem się jeszcze rozejrzeć w takim razie za... No skoro telefony nie działają, a doszliśmy do wniosku, że nie chcemy się rozdzielać, to za krótkofalówkami jakimiś. To tutaj nie ma krótkofalówek, może w pomieszczeniu ochrony, poza tą, co ewentualnie zgarnęliście ze stróżówki. No więc dzielę się tym spostrzeżeniem z moimi towarzyszami, że może warto by się było tam udać i właśnie
właśnie no zgarnąć, no nie? Tego typu sprzęt. Już, momencik. Zaraz pójdziemy. To myślę, że... Nie wiem, Gabriel, czy ja czy ty w końcu grzebiemy w tym komputerze recepcyjnym? Gabriel ma lepsze możliwości, bo jest informatykiem. No wiem, dlatego mogę mu oddać tą fuchę. Bo to był mój pomysł, ale ty jesteś informatykiem, więc mogłeś przejąć tą fuchę ode mnie, jak coś. Jasne, to ja rozumiem, że mam rzucić 2 kośćmi. Tak. A przy okazji, bo też pytanie już od Ingrid samej, czemu twierdzisz, że wysyłanie transportu teraz nie jest najlepszym pomysłem? To do Evelyn było. To do Nie. mnie? Nie, Gabriel zaczął mówić, że wysyłanie transportu nie będzie dobrym pomysłem, ale urwał tą myśl, zanim ja zdążyłam zapytać czemu. Okej, udało mi się rzucić. Mhm. Wiesz co? Tam jeszcze Jas miała do ciebie pytanie, nie wiem czy słyszałeś. O to, czemu to jest zły pomysł. Tak. Mhm. Okej, to mnie nie słyszeliście. No więc patrząc na to, co się stało, jak żeśmy my tu przylecieli i jak nasz helikopter skończył łącznie z pilotem, to nie jest najlepszy pomysł ściągać tu więcej osób, które mogą skończyć tak samo lub gorzej. Jeśli byśmy poinformowali o sytuacji, może wysłaliby bardziej przygotowaną na ewentualny konflikt powietrzny ekipę. Pytanie, czy my tylko dożyjemy tego momentu, skoro to co widzimy się na razie dzieje, no nie sprawia, że możemy myśleć, czy dożyjemy jutra tak optymistycznie. Wracając do twoich przeszukiwań komputerów, kiedy w końcu dobierasz się do tego starego systemu, w logowaniach pracowników też dostrzegasz tą samą prawidłowość, co na listach obecności znalezionych przez Stanisława, że ostatnie, tak jak wcześniej przebiegały 2-3 razy dziennie, ponieważ część pracowników pracowała tutaj na zmiany, tak urywają się logowania 2 dni temu. A oprócz tego udaje ci się znaleźć w komputerze mapę kompleksu, która informuje cię, że stąd z lobby by można wejść do pomieszczenia ochrony, o którym wspominał Stanisław, żeby tam je odwiedzić, może poszukać jakichś krótkofalówek czy czegoś podobnego. A te drzwi po lewej stronie recepcji, one wiodą na korytarz, który wiedzie do sekcji warsztatowej, produkcyjnej kompleksu, a z tej sekcji warsztatowej można przejść w kolejne miejsca, na przykład do systemu kontroli wentylacji, do magazynu oraz do sekcji, do działu badań i rozwoju. A w dziale badań i rozwoju znajduje się laboratorium oraz pokój kierownictwa z systemem komunikacyjnym. Być może właśnie tam, gdybyście się udali, to udałoby się wam, nie wiem, zlokalizować usterkę, czy ewentualnie włączyć niedziałający system komunikacji. Być może jakaś antena nie działa, czy coś, i może uzyskalibyście zasięg wtedy na przykład. To ja jeszcze pewnie trochę Gabrielem pokieruję, stojąc za nim, ale to, dlaczego chciałam się wejść do skrzynki mailowej, przede wszystkim chcę sprawdzić, czy były raportowane do innej placówki informacje o błędach systemowych oraz jeżeli coś wracało, czy były jakieś nakaz ewakuacji albo zatrzymania pracy w danej placówce przesyłany do lobby. Stąd powinno to do innych działów zacząć przechodzić. Okej, to rzuć mi. Nawet powiem ci, że to może się spiąć z moim doświadczeniem zawodowym. 6. Wiesz co? Nie znajdujesz żadnych raportów odnośnie nieprawidłowości w jakiejkolwiek firmie wysyłanych. Natomiast co ci się rzuca w oczy, to prośby wysyłane przez kierownika tej placówki, niejakiego I.Niemirow, który prosił centralę o przysłanie większej ilości pracowników. A co szukać? Nawet to sformułowanie brzmiało: przyślijcie więcej, i tutaj takimi dużymi literami, zbędnej siły roboczej. Expandable labor force. Zacznę sobie szukać, co ten pan Niemirow korespondował, czyli wyszukiwanie po nazwisku. Wiesz co, ogólnie to wychodzi ci na to, że to jest kierownik tej placówki, kierownik Wydziału Badań i Rozwoju. I, raczej bardzo jakieś takie suche
polecenia typu pracownik tego działu ma się zgłosić do na przykład działu badań i rozwoju, pracownik ten nie będzie już dłużej pracował na stanowisku takim i takim, i takie jakieś bardzo takie suche komunikaty. Nic. Czy ty dzielisz się nami tym stwierdzeniem tej siły roboczej, jak to padło? Expandable Labor Force. Tak. Najbardziej. Czy ten mail był głośno przeczytany, czy... Ale wiesz co, to było bardziej na zasadzie, patrzcie, co ten gość napisał i wskazując na ekran. Więc myślę, że jeżeli zajrzałeś przez ramię, to proszę bardzo. Okej, więc ja tak spoglądam i co oni mogli mieć na myśli? To znaczy, że takie bardzo, nie wiem, europejsko-wschodnie myślenie. Tu jacyś niewolnicy pracowali albo coś? O co tu chodzi? Panie Stanisławie, pan mi powiedz. Ja ze słowiańskimi krajami wiele wspólnego nie mam. Pan tam pochodzi z tej Polski najbardziej na zachód od wszystkich Słowian. Może wy wiecie coś więcej o tych Nimirowach i innych, nie mam pojęcia nawet, które to dokładnie rejon waszej grupy językowej. Brzmi tak mocno z rosyjska i faktycznie, ale nie wiem, no byłaby możliwość, żeby zdarzało się, że nawet do nas, do Polski, chociażby z Ukrainy przyjeżdżali, czy nawet z Rosji szukać lepszego bitu, ale nie wiem, strasznie dziwne to jest, bo to by oznaczało, że nasza firma nie jest taka różowa. I tutaj pewnie wyjdzie trochę naiwność, ale on naprawdę, Stanisław, uważał, że zajmujemy wyrabianiem głównie zabawek i uszczęśliwianiem ludzi i myślę, że nawet z tym się gdzieś tam dzieli. Panie Stanisławie, pracujemy w korporacji, tutaj nie ma różowo. Ale aż tak, Gabrielu? Wysyłanie ludzi na jakieś eksperymenty nie powinno mieć miejsca. Już bym nawet myślała, że to nas wysłali na eksperymenty, ale trochę placówka jest opuszczona, więc myślę, że pana Niemirowa albo nie spotkamy, albo jeżeli spotkamy, to nie czeka go najprzyjemniejszy los. No może nas właśnie wysłali, żeby sprawdzić, jak bardzo źle jest i czy się odezwiemy. Więc właściwie wysłali nas pewnie na pewną śmierć. Dajcie spokój. Wszystko tutaj w dalszym ciągu wyjaśnimy, tak? I zbędnych pracowników no nie miał. Co mógł mieć na myśli i... No tak, no może miał zły dzień. Dobrze. Nie jest to tego więcej? Ale jeżeli pan mi Więcej tych pozwoli... wiadomości? Nie, to jest tylko jedna, reszta to takie suche bardzo jakieś tam dyspozycje. Panie Stanisławie, włączy pan to na chwilę i ja temu zdjęcie może zrobię. No Bo jeszcze proszę, ktoś powie, że tego śmiało. nigdy nie było, a wypadałoby to wyjaśnić. Strzelam zdjęcie tej wiadomości dla Jasne, potomnych, na nie? wypadek, gdyby to... A telefony ogólnie wam działają, poza tym, że nie mają zasięgu. Mhm. To może czas, żebyśmy sprawdzili monitoring. No bo my nie dotarliśmy w końcu do tej ochrony, no nie? No nie, cały czas teraz jeszcze dopiero w będziemy iść. recepcji. No to ciśniemy tam, no, że ja stwierdzam, że Okej. faktycznie trzeba by sprawdzić, co tam się dzieje. Dobra. Idziecie wyciemnionym korytarzem, krótkim korytarzem w kierunku pomieszczenia ochrony, które tak właściwie okazuje się być niewielką kanciapą, w której normalnie pewnie mieści się może 2 osoby. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to wygaszone lub szumiące takim białym szumem ekrany monitoringu. Drugą rzeczą to po raz pierwszy napotykacie istoty ludzkie, tylko że martwe. Trupy 2 strażników w uniformach, gdzie jeden zwisa bezwładnie na fotelu naprzeciwko panelu tego sterowania tym monitoringiem, drugi w dziwnej pozie jest po prawej stronie przy ścianie i obaj wyglądają, obaj mają wielkie dziury w korpusach i wygląda, jakby coś przebiło ich na wylot. Coś albo ktoś. Czymś dużym. Chciałbym, żebyście rzucili kością szaleństwa. To ja tak tylko zapytam w międzyczasie, czy jest szansa, że to było to poroże, co ich zabiło?
Nie, to raczej wyglądało na coś większego niż poroże. Zresztą poroże reniferów jest tępe, więc żeby cokolwiek przebiło, to musiało być z potworną siłą się wbić. Ja 1 wyrzuciłem. Okej. Ratunku. Ja mam 5. To ci, co wyrzucili więcej niż aktualny stan szaleństwa, no to zyskujecie kolejny poziom. Wspaniale. Co ciekawe, dostrzegacie, ta osoba, która, najlepiej, żeby ta osoba, której podniósł się poziom obłędu, dostrzegasz, że zwłoki strażnika po prawej stronie, spoglądasz się w lewo i widzisz bardzo nietypową rzecz, ponieważ widzisz, że na ścianie pod sufitem mieści się otwór wentylacyjny, taki dosyć duży, ponieważ nie jest to taka wentylacja jak w krajach słowiańskich, jak w Polsce, że taka niewielka, że tam, nie wiem, szczurby tylko przez to przelaz, tylko taka większy, prostokątny otwór wentylacyjny, w którym człowiek mógłby się czołgać. Kratki otwór wentylacyjny. Kratka z tego otworu wentylacyjnego jest wywalona, leży na podłodze. Od kratki wentylacyjnej po ścianie ciągną się takie ciemne smugi, jakby zaschnięte jakieś cieczy, oraz widać dziury po kulach, które idą od tej kratki wentylacyjnej aż w kierunku podłogi. Jak się obok ochroniarza leży na podłodze jego pistolet. Ewidentnie strzelał do kogoś lub czegoś, co wyszło z tej kratki wentylacyjnej. Ingrid tak po prostu palcem pokaże na ten śluz, co się ciągnie po ścianie, na tą kratkę. W sumie jej taka dziwna myśl przeszła, ale nie może się jej pozbyć, mimo że to prawdopodobnie nic nie pomoże, ale weźmie tą kratkę z tej podłogi i tak wejdzie, spróbuje chociażby włożyć w ten otwór po niej, nie montując, nawet jej nie przykręcając, ale żeby to chociaż lekko normalniej wyglądało. To rzuć na zakładanie kratki. Kurde, na co? Na zakładanie kratki to tylko włożyć do środka. Masz 3. Więc zakładasz tą kratkę i nawet się trzyma, tylko ubrudziłaś sobie ręce jakąś taką brunatną, wpadającą w czeń mazią. Wytrę to może. Ja chciałabym wziąć tą broń i zobaczyć, czy są tam jeszcze kule, czy coś. Bierzesz broń, wyciągasz magazynek i widzisz, że magazynek jest pusty. Okej, to czy mogę się... Wystrzelał wszystkie pociski. Okej, a czy mogę się rozejrzeć, czy tu gdzieś może będą pochowane? Coś? Jasne, możesz się... Czy to jest taka standardowa broń, w sensie może być tak, że... Taki że sam pistolet, jaki ty masz, nie? Czyli moje zapasowe magazynki mogą tam pasować? Tak, tak. No więc wyciągam, no bo to przeważnie jest tak, że 1 czy 2 magazynki, więc wyciągam je i podaję. Okej, no dobra. No to w takim razie podaję ten magazynek i skoro jest pusty, to... Ewelin, rozglądając się po pomieszczeniu, jedyne co znajdujesz to broń przy drugim martwym strażniku w jego kaburze, nawet nie zdąży jej wyciągnąć, ale ona też nie ma pocisków. No to dobrze, ja biorę tą jedną broń i ten magazynek. To ja pewnie wezmę drugą, no i mamy 2 nabite bronie. No a te krótkofalówki znaleźliśmy? Strażnicy mają krótkofalówki też przy sobie, ale... Okej, no to wyciągam i sprawdzam, czy działają. No, wciskasz przycisk, to słychać taki szum w słuchawce, czyli bateria działa, nie? Ja grab 3, czy mnie słyszysz? To w słuchawce tej, co ma któreś z was, co zabrało ze stróżówki, słychać twój głos, tak krzt, jak tam czy mnie słychać, czy mnie słychać, tak. Czyli mamy... Okej, więc ja zabieram jedno radio, któreś z pań, Gabriel, i to drugie podaję, czy ktoś się skusi. No ja chyba miałam to radio ze stróżówki, nie? Bo ja wtedy tam się pytałam, więc ja już mam. Tak, chciałbym się rozejrzeć w takim razie. A propos tego miejsca, do tej kratki jakoś jesteśmy w stanie sięgnąć? No tak jakbyś, wiesz, jak staniesz i rękami do góry, staniesz na palcach praktycznie, no to ten. Okej, więc chciałbym sprawdzić, czy tam, nie wiem, coś na tej kratce jest, czy poza śladami po kulach jest jakakolwiek, nie wiem, ślad, nie wiem, jakaś substancja, cokolwiek, co mogłoby sugerować, do czego oni tak naprawdę strzelali. No to
nawet bez rzucania ci powiem, że jest po prostu ubrudzona jakąś taką dziwną, brunatną, czarną mazią. Czy zapach tej mazi cokolwiek mi przypomina? Trochę może ropy naftowej? Więc ja tak trochę jak ropa i dzielę się z tym z moimi towarzyszami i potem... Taki trochę metaliczny, a trochę tak jakby nafta, ropa, coś takiego. Kontynuując myśl, ale z drugiej strony po tych reniferach wszystkiego można się tu spodziewać. Chyba wolę, żeby to była jednak ropa niż jakaś organiczna substancja. No, ale z drugiej strony, bo muszę się z wami podzielić, nie wiem, czy udało się wam przyjrzeć tym reniferom, ale one też się zdawały ni to mechaniczne, ni to ludzkie, ludzkie, ni to żywe, ni to mechaniczne. Strasznie dziwna sytuacja. Ja mam pytanie, bo się rozglądam i czy w tym pomieszczeniu są jakiekolwiek kamery? W pomieszczeniu monitoringu nie ma kamer. Nie. Nikt tu nie zamontował kamer, czyli nic nie nagrywało zdarzeń. Ale widziałeś kamerę w lobby, znaczy w recepcji. A ten system monitoringu jest włączony czy połączony jak wszystko? Znaczy część ekranów jest zbita, część ekranów szumi białym szumem, ale być może gdybyś tam pogrzebał, to może udałoby ci się odpalić co nieco. No to się staram grzebać. No to rzuć. Już 5 i 4. Okej. Spychasz z fotela tego martwego strażnika i rozprostowując palce zasiadasz przed klawiaturą i zaczynasz tam sobie klikać i robić różne informatyczne hokus pokus. I po kilku minutach pracy udaje ci się znaleźć zapis z kamery w lobby sprzed 2 dni. Na tym nagraniu widzicie, jak 2 strażników, widać w wielkim jakimś przestrachu lub panice, wybiega przez te drzwi po lewej stronie kontuaru recepcji, czyli tych 2 skrzydłowych zamkniętych na elektroniczny zamek. Zatrzaskują te drzwi za sobą, bo one się zamykają do środka. Wklepują jakiś kod na klawiaturze, najprawdopodobniej taki, żeby zamknąć te drzwi. I biegną do stróżówki. Tak jak mówiłem, w stróżówce nie ma kamery, więc nie możesz znaleźć żadnego zapisu, który by pokazywał, co się działo w stróżówce, ale kamera z lobby, nie ma też mikrofonu, więc nie słyszycie żadnych dźwięków, ale na kamerze z lobby widzisz później, że kilka chwil po tym, jak oni wbiegli do tej stróżówki, widzisz takie rozbłyski dobiegające się z korytarza prowadzącego do tego właśnie pokoju stróży, czyli coś kojarzy, że najprawdopodobniej, skoro macie tutaj na ścianach dziury po kulach, to tutaj rozbłyski to jest po prostu zarejestrowany odblask wystrzałów z pistoletu. Później zapada cisza, znaczy zapada spokój i do końca nagrania już tylko kamera pokazuje lobby, w którym nic się nie dzieje. Czyli ewidentnie coś lub ktoś, kto dopadł strażników, nie przeszedł przez korytarz i te zamknięte drzwi, tylko przeszedł przez system wentylacyjny. A są tam jakiekolwiek inne zapisy, albo nie wiem, czy monitoring nadal działa i jesteśmy w stanie sprawdzić. Wiesz co, ty rzuciłeś jaki ten wynik? 5 i 4. Udaje ci się włączyć odczyty z 2 kamer. Jednej umieszczonej w warsztacie, gdzie widzisz halę produkcyjną, warsztatową, taką dużą, ciągnącą się gdzieś tam w górę, być może więcej niż jedno piętro, czy tam parter, na którym jesteście. Na środku tego warsztatu stoi olbrzymia choinka, też przyozdobiona jakimiś ozdobami. Wokół niej jest taki dwupoziomowy taki taśmociąg, na którym dostrzegasz... Tam jest ciemno w tym warsztacie, więc dostrzegasz tylko zarysy, ale widzisz tam jakieś te elementy zabawek, które były produkowane i jesteś przekonany, że w tym warsztacie leży pełno zwłok. Bo widzisz tam na taśmociągu, gdzieś tam w tym ledwo takim jakimś tam świetle, jakichś pojedynczych światełek, które tam się świecą, widzisz, że w tym warsztacie musi być pełno zwłok. Chyba zwracam się do reszty i mówię, że no chyba trudno nam będzie znaleźć żywą duszę tutaj.
Nie żebyśmy specjalnie szukali, Gabrielu, ale o czym mówisz? I tak zerknęłam mu przez ramię. O, panie. Mam nadzieję, że to wszystko nie są elementy żywe, tylko manekiny. I ja tak spojrzałem i pewnie gdzieś tam się zdarzyło, że nawet zwymiotowałem albo odbiegłem i się powstrzymałem i mówię, jeżeli oni wszyscy nie żyją i zachowując jakieś tam resztki stabilności, Gabrielu, jesteś w stanie to zgrać albo zrobić jakieś zdjęcia, żebyśmy mieli jakiś dowód, a my musimy pomyśleć, jak się stąd wydostać. Możesz zrzucić na pamięć telefonu, możesz na laptopa, to... To zrzucam w oba miejsca i zwracając się do osób mówię, że może niech jeszcze ktoś to nagra, zawsze lepiej mieć na większej ilości urządzeń, jeśli jedno z nas zgubi swoje. Mogę nagrać, bez problemu. Więc myślę, że Ingrid wykameruje to. Ja głośno tam dalej trochę to przeżywając, ale co mogło zrobić im taką... I tyle ludzi. Ja jestem po prostu w takim, no może nie szoku, bo jednak różne rzeczy na szkolenia widziałem ale po prostu nie do końca w takim trochę, tak jak mówię, może starodawnym myśleniu Stanisława mieści się to, że ktoś po prostu taką zbrodnię, takie morderstwo mógł pełnić w takim miejscu ale wziął się w garści. No dobrze, skoro mamy już i wiemy, co się stało, co dalej? Gabrielu, da się stąd jakieś, bo już wiemy, że sieci nie mamy, ale jakiegoś maila wysłać? Coś możemy zrobić? Czy mam tą możliwość, nie wiem, sprawdzenia? Wiesz co, działa tylko sieć wewnętrzna, a sieć zewnętrzna z powodu braku komunikacji, ponieważ biegun się łączył łączem satelitarnym, to nie masz łączności poza kompleksem, nie? Możesz wysłać jakieś wiadomości wewnątrz kompleksu, ale nie możesz wysyłać na zewnątrz nic. Więc spróbuję wysłać w sieci naszej komputerów tutaj w obiekcie, czy jest tu ktoś, jakąkolwiek wiadomość po prostu, żeby sprawdzić, czy może ktoś odpowie, może ktoś gdzieś jeszcze żyje. No to wysyłasz i wpatrujesz się w migający kursor na jakimś tam wewnętrznym komunikatorze firmowym, nie? I na razie tylko kursor ci miga. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, czy tak będziemy się wpatrywać w ten komputer? Czy na mapie były garaże jakieś albo inne miejsce z transportem? No przed budynkiem musiały być jakieś pojazdy, które były przysypane przez śnieg, natomiast garaże, no prawdopodobnie gdzieś w jakiejś dalszej części budynku mogły być. Czekaj, były pojazdy gdzieś pewnie tam może, nie wiem, na dachu, czy gdzieś mogło być lądowisko dla helikoptera, którym mieliście przylecieć i wrócić, więc... No właśnie chciałam pytać, bo ja nie szukam miejsca per se, tylko właśnie szukam opcji ucieczki, czyli albo skuterów śnieżnych, albo właśnie zapasowego helikoptera, który by był na placówce. A ktoś umie pilotować helikopter? Tylko wiesz, jesteś na biegunie północnym, gdzie chciałabyś uciekać takim skuterem śnieżnym? Gdzieś, gdzie jest więcej cywilizacji. Nie tej odpowiedzi albo chciałeś, do prawda? przynajmniej miejsca, gdzie rozbiliśmy helikopter, bo tam jakiś tam zasięg działał, skoro Gabriel korzystał ze swojego laptopa i coś tam sprawdzał w necie, no to znaczy, że tam jeszcze coś było w tej sieci. Tak, tylko że lepiej by było w ogóle zniknąć z terenu tej placówki, zanim cokolwiek się jeszcze więcej odwali. Więc mimo wszystko byłabym za znalezieniem albo zapasowego helikoptera, albo jakiegoś innego środka transportu. Nie umiem pilotować helikoptera. Nie umiem pilotować, panie Stanisławie, helikoptera, co nie zmienia faktu, że lecąc nisko jest szansa, że może by się to udało. No, tylko że żeby polecieć, to trzeba wystartować. Może faktycznie, czy pani, czy może pani Ewelin, czy nawet pan Gabriel
gdzieś tam wcześniej helikopterem latali, a dla mnie to był pierwszy raz i szczerze mówiąc nie przyjrzałem się za bardzo, co robił pilot, a wydaje mi się, że możemy nie mieć czasu na czytanie instrukcji, jeśli takową znajdziemy, ale na razie chyba faktycznie może powinniśmy sprawdzić te pojazdy, a jeśli po drodze coś znajdziemy, to róbmy zdjęcia. No dobra, to co było przysypane śniegiem przed placówką Żuraw? Więc wychodzicie na zewnątrz, opuszczacie budynek i próbujecie odkopać jakiś pojazd. Po kilku minutach pracy odkopujecie jakiś pojazd, coś w rodzaju, nie wiem, nazwijmy to Meleksa, którym można było gdzieś tam napędzane elektrycznie, którym można było gdzieś jeździć prawdopodobnie po kompleksie. No, to nam chyba Tyle nie pomoże. długo nie wystarczy. Tak sam trochę też podnoszę do siebie myśl. Musimy się stąd wydostać, tylko jak? No niemożliwe, żeby oni nigdzie nie wyjeżdżali poza kompleks, żeby wszystko tutaj przylatywało helikopterem. Musi to być jakiś inny środek transportu. Tu już trochę podnoszę głos, bo jestem po prostu sam już zły i na siebie, że nie mam za bardzo innego pomysłu i jakby na całą sytuację, w której się znaleźliśmy i na to, że Wigilia to chyba nam się trochę odwlecze. Może jednak postarać się skomunikować ze światem zewnętrznym. Było to tam pomieszczenie. Co prawda trzeba będzie przejść przez tą placówkę, ale lepsze to niż zginąć z zimna tam gdzieś. W tym chyba faktycznie nigdzie nie zajedziemy. Ja jestem za, musimy spróbować przynajmniej. A co panie o tym myślą? Nie ma sensu stąd wyjeżdżać. Na zewnątrz są renifery. Nie mamy pojęcia, gdzie możemy wyruszyć. Nawet jak znajdziemy jakiś helikopter, to żadny z nas nie może prowadzić. Musimy się rozejrzeć. Po całym kompleksie. Ewelin, jesteśmy zamknięci w kompleksie. Na zewnątrz są istotnie renifery. Nie mamy tu jedzenia i prawdopodobnie coś krąży po obiekcie, co zamordowało strażników. Nie możemy się stąd ruszać na pewno? W sumie to nie wiemy, czy nie mamy jedzenia. W sumie to mamy wybór między albo zginiemy, albo zginiemy. Wydaje mi się, że na zewnątrz tak, mamy jeszcze większe szanse na śmierć. Ponieważ tutaj możemy się chociaż zamknąć w jakimś pomieszczeniu. Możemy tutaj jeszcze znaleźć broń. Cokolwiek. Więc myślę, że najlepiej jest zostać na terenie Santa Corp. Tak, zgadzam się. Tutaj jeśli wyruszymy z głodu też tam możemy paść. Z zimna też tam możemy paść. Możemy się zgubić, a też są bestie. Tutaj zapewne w tym kompleksie też coś się czai, ale jestem skłonny zgodzić się i założyć, że faktycznie większe szanse na przetrwanie mamy tutaj. Bądź co bądź, jeśli i my się nie skontaktujemy, to prędzej czy później, i to tak już tak bardziej na potwierdzenie z taką, no słuchajcie, potwierdźcie mi to. Przecież muszą też po nas kogoś wysłać. Prawda? Przecież nie wysłaliby nas na pewną śmierć, a gdyby wiedzieli, co tu się dzieje i że spotkamy te trupy i tak dalej, to no to też przecież by nas nie wysyłali, żebyśmy mieli odkryć prawdę. Prawda? Czy wiesz, że święty Mikołaj wysyłałby nas na pewną śmierć? Tak. Ci zginęli. Plan był taki, Stanisławie, że dolecimy tutaj bezpiecznie, sprawdzimy i wrócimy stąd bezpiecznie. Myślę, że plan nie zakładał rozbijania helikoptera. To prawda, ale robi się trochę zimno. Wejdźmy do środka i spróbujmy. Chodźmy do tego pomieszczenia kontaktu, czy tam co to było. A po drodze dobra myśl, może coś do jedzenia, jakaś kuchnia, czy inna spiżarnia, bo... Będzie tu jakaś stołówka pracownicza, a może nawet automaty. A kto wie, ile tu zabawimy, to prawda. Skoro tu mieszkali, to powinna być normalnie działająca stołówka. Na pewno się znajdą jakieś konserwy, które by przetrzymały. Wracacie z powrotem do lobby. Jak rozumiem, idziecie do tych dwuskrzydłowych drzwi, które były zamknięte przez strażników.
Bo rozumiem, że to jedyna droga, żeby... No niespecjalnie mi się tak szczerze uśmiecha te drzwi otwierać, ale no my w sumie nie znamy innej drogi, więc chyba tamtędy musimy iść. A znamy kod? Bo chyba go nie było widać tam na nagraniach. Prawdopodobnie gdybyś popracował nad tym obrazem, byś mógł przybliżyć klawiaturę i to, co wciskali na tej klawiaturze. Ponieważ te kamery takie monitoringu może nie są super ultra HD, ale na tyle dobrej jakości obraz mają, że mógłbyś, powiększyć kadr. Czyli załóżmy, że kod mamy i ciśniemy do drzwi. Chyba, Więc dobra. Gabriel zabiera się z powrotem ze swojej informatycznej pracy i bawiąc się trochę programem do przeglądania tych zapisów monitoringu, w końcu udaje ci się wykadrować tak ten obraz, żeby mieć namiar na ten kod i z tym kodem idziecie do drzwi, której z was tam go wpisuje. Słychać tylko zapala z czerwonej lampki, przeskakuje na zieloną i słychać tylko taki szczęk i jedno skrzydło drzwi tak delikatnie się uchyla do środka. Stanisławie, czy ty masz jakąś latarkę? Wyciągam gdzieś tam z kieszeni faktycznie latarkę i podaję Gabrielowi. Czy latarkę miałeś przypiętą na takim, uchwycie, nie? No, dokładnie. Na pasku. Podajesz Gabrielowi, no i uchylasz drzwi, przynajmniej jedno skrzydło, i przed tobą rozciąga się dosyć szeroki korytarz, którego ściany wyłożone są drewnianą boazerią. Ta część korytarza rozświetlona jest takim mdłym, delikatnym światłem jarzeniówek, które tam co któraś pali się tam w suficie. Reszta korytarza gdzieś ginie w mroku, bo nie ciągnie się tam jakiś dłuższy kawałek, ale jeszcze w świetle tego kończącego się w korytarzu światła widzisz, że w suficie jest kratka wentylacyjna, z której na podłogę korytarza coś kapie. Może woda? I ogólnie jest tu jakby wilgotniej, jakby nieco cieplej. Staram się poświecić tą latarką na tą klatkę. Czy jestem w stanie dzięki temu powiedzieć, co to jest za ciecz? No z tej odległości nie, no jakaś ciecz, być chyba woda, ale jakaś brudna woda, no tak byś z tej odległości, no mogę ci powiedzieć, że na to wygląda, nie? I tam na podłodze już się taka kałuża trochę zebrała. I co? Co tam widzisz? I w sumie też się tak staram zaglądnąć za nim. Widzę coś, jakąś ciecz, która znowu wypływa z kratki. Czy to jest szansa, że to ma podobną strukturę do tego, co żeśmy już widzieli w tym pokoju ochrony, czy raczej wygląda to na bardziej Nie, na płynne? bardziej płynne wygląda. Rzadsze. Może faktycznie woda z jakiejś, No to nie wiem, uszkodzona coś wentylacja i po prostu skrapla wilgoć czy coś. No to przynajmniej wiemy, że nie jest to ta dziwna ciecz z pomieszczenia, ale no najlepiej byłoby sprawdzić. Czyli co? I tak się rozglądam tutaj po towarzyszach wszystkich. Wchodzimy? Chyba tak. Przynajmniej ostrożnie. To broń w gotowości, więc... I jak to na tych filmach amerykańskich. Pistolet w jednej dłoni, w drugiej ta latareczka, tak cyk, cyk, cyk. No i chyba wchodzimy. Więc wchodzicie i delikatnie przesuwacie się tym korytarzem powoli i ostrożnie wzdłuż... A drzwi chyba zostawiamy otwarte, no nie? Myślę, że nie będziemy... Znaczy, to byłoby mądre raczej zostawić je. Na wszelki wypadek, uchylone no. przynajmniej. Tak. Ja nawet zaproponuję, żeby w razie czego je czymś przyblokować, żeby się za nami nie zatrzasnęły. Jakimś krzesłem obrotowym z recepcji czy cokolwiek, nie? Mhm. No, coś tam. Straciłam fokus chwilowo. My wchodzimy w tym momencie do laboratorium, czy po prostu w jeden z Korytarz wiodący korytarzy? do sekcji warsztatowej, w której Gabriel wyłapał z monitoringu, że jest dużo trupów. A, tam się skierowaliśmy, okej. No tam się jedynie da dotrzeć, bo dalej one Do sobie tego pomieszczenia. ciągną się Okej. za sobą kolejno te Po drodze. sekcje budynku, więc Dobra?
Powoli przesuwacie się korytarzem i oświetlając sobie drogę latarką, docieracie do miejsca, z którego z sufitu z kratki wentylacyjnej skapuje. Najprawdopodobniej już z tej odległości możecie raczej stwierdzić, że to jest raczej swego rodzaju jakaś brudna woda, ale wolicie tego nie dotykać, żeby przypadkiem nie narazić się na jakieś dziwne i niespotykane rzeczy. Nawet Gabriel świecisz latarką w tą kratkę, ale poza tym, że skapuje z niej ciecz, to niczego więcej nie widzisz. Jesteście tak mniej więcej już w połowie tego korytarza i widzicie, że dalej na końcu jego znajdują się dwuskrzydłowe drewniane drzwi z jakimiś takimi pasami, wzmacniane pasami metalu i te drzwi są przyozdobione ozdobami świątecznymi. Są zamknięte i na suficie nad tymi drzwiami widzicie otwór kratki wentylacyjnej, ale kratka leży wyłamana na podłodze korytarza. Więc podchodzę ostrożnie i będę chciał tam poświecić, bo rozumiem, że te drzwi są całe lite, nie ma żadnego, nie wiem, okienka, żadnej pleksji. Drzwi są całe lite i jak podchodzisz do nich, to widzisz, że one otwierają się na czytnik magnetyczny. Trzeba przyłożyć kartę, żeby się otworzyły. A jak świecisz w górę, to widzisz ciemny otwór szybu wentylacyjnego i widzisz, że jest on brudny w podobny sposób, jak brudny był szyb wentylacyjny w pokoju ochroniarzy. A czy jesteście za tym, żeby otworzyć w takim wypadku je tym kartą, czy kombinujemy tak, żeby je otworzyć bez karty? Lepiej spróbować kartą, żeby ewentualnie mimo wszystko był jakiś ślad w systemie, moim zdaniem. Ja też tak spoglądając, może lepiej nie zbliżajmy się za blisko do tych otworów, a przynajmniej trzymajmy taki dystans, na ile się da. Coś wyraźnie porusza się wentylacją. Pamiętacie Harry'ego Pottera? Tam bazyliszek. Co prawda w kanalizacji, kto wie, co tu w rurach łazi. Spróbujmy kartą. Myślę, że gdybyśmy te drzwi próbowali rozbroić inaczej, narobilibyśmy za dużo hałasu. No i może faktycznie starajmy się trochę ściszyć głosy. I tak cały czas się rozglądam po tej wentylacji, nasłuchując, wypatrując, czy coś tam nie da z niej znaku życia albo nieżycia, no bo już wiemy, że tutaj nie tylko żywe stworzenia, ale i jakieś mechaniczne rzeczy mogą wejść pod uwagę. Mhm. Więc przykładacie jakąś kartę którejś z was, swoją pracowniczą, do czytnika. Też access granted, słyszycie z głośniczka i ten zamek w drzwiach puszcza. Możecie je otworzyć. Drzwi otwierają się w korytarz. Trzeba złapać za uchwyty i pociągnąć je do siebie. Tak jak widział na kamerze z monitoringu Gabriel, znajdujecie się w sporej hali, której sufit jest nieco wyżej położony, powiedzmy jedno piętro wyżej nad tym, co do tej pory mieliście w budynku. Pod tymi sufitami są takie rzędy jakichś tam takich małych okienek, przez które pewnie wpadałyby trochę jakieś światło, gdyby nie było takiej zawichtulicy za oknami. W tej chwili jest tu raczej ciemno, panuje półmrok, ponieważ część świateł jest wyłączona, palą się jakieś tam pojedyncze światełka gdzieś tam przy ścianach. Ale widzicie w tym półmroku, że faktycznie jest to jakaś hala produkcyjna z tym taśmociągiem, z tą olbrzymią choinką, która też chyba nikt się nią od długiego czasu nie zajmował, bo te wszystkie ozdoby, które na niej wiszą, są stare i pobite, potłuczone, światełka nie świecą. Ciała, które tutaj leżą, są poubierane w zielone uniformy, które kojarzą się z elfami Świętego Mikołaja. Część z nich jest już na pierwszy rzut oka widać pokiereszowana, poprzebijana na wylot w podobny sposób jak ci strażnicy w pokoju ochrony, ale też część z nich ma jakieś tam na przykład ewidentne, nie wiem, porozbijane głowy i temu podobne rzeczy, ale część ciał wygląda na nietknięte, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Co tu się mogło stać? Po przeciwnej stronie tego taśmociągu i choinki, która stoi na środku,
znajdują się kolejne dwuskrzydłowe drzwi zamykane na zamek magnetyczny, opisane dział badań i rozwoju. A od waszej lewej i prawej strony ciągną się na końcach pomieszczenia ciągną się korytarze w głąb jeszcze kompleksu. Z tego co pamiętam, trzeba było przejść przez ten dział badań, żeby dostać się do pomieszczenia z komunikacją. A kto wie, może na miejscu znajdziemy jakieś dokumenty albo pliki, które jeszcze bardziej rzucą trochę światłem tam sprawę. Może znajdziemy tam jakieś tropy umożliwiające sprawdzenie, naprowadzające nas na to, co tu się na nas czai. Więc co robicie, bo tak stoicie na wejściu do tej hali i widzicie te trupy. Może po prostu idźmy dalej, póki jeszcze ja możemy. Tak myślę, żeby jak najszybciej tutaj się przemieszczać, skoro znamy drogę, że tak jak Gabriel wspomniał, że musimy iść przez ten dział, no to tamtędy powinniśmy iść. Więc kierujecie się do dwuskrzydłowych drzwi oznaczonych właśnie tabliczką informującą, że to prowadzą do działu badań i rozwoju. I zbliżając się do nich widzicie, że na ekraniku zamka elektronicznego, który też blokuje drogę do dalej, wyświetla się informacja blokada awaryjna. Blokada awaryjna. Czy mam szansę je otworzyć z racji mojego zawodu? Raczej... Znaczy, rzuć, to ci ewentualnie powiem, czy masz szansę to otworzyć, ale... Nie, bo znowu mi wesło ciało. Czyli 1 i 2, tak? Jak pamiętaj, że jak chcesz, to możesz przerzucić. Tylko wtedy z kością szaleństwa, czyli obłędu rzucasz. Chyba pytał, czy zaznaczyć 2 kości. 1 i 2, tak. 5 i 5. Wiesz co? Z tego co wiesz, jak działają systemy zabezpieczeń w firmie, blokady awaryjne są stosowane w drzwiach takiego typu raczej w wyjątkowych okolicznościach, takich jak skażenie biologiczne, pożar, jakiegoś innego typu niebezpieczeństwa środowiskowe, które mają po prostu odciąć dostęp do w ten sposób jakby niebezpiecznych sektorów, na przykład jakichś laboratoriów czy innych sekcji biurowców, więc najprawdopodobniej nie da się tego obejść tak po prostu podpinając się pod kabelki w zamku. Musisz znaleźć jakieś sterowanie po prostu, jakiś, nie wiem, system kontroli, który by pozwolił albo sprawdzić, co się dzieje dalej, albo oszukać w jakiś sposób system, że nie ma już niebezpieczeństwa, które narzuciło blokadę awaryjną na te zamki. W tym momencie gdzieś za wami słyszycie takie gwałtowne, jakby gdzieś coś pod sufitem, gdzieś za wami, chyba może z korytarza, którym przyszliście, coś się przemieszczało. Aha. Ja tylko pokazuję, przykucam i z bronią przygotowaną do strzału i nasłuchuję w międzyczasie też to pomieszczenie, w którym teraz jesteśmy, szybko odrzucając wzrokiem, żeby się nie okazało, że przypadkiem stoimy pod jakąś kratką wentylacyjną. Nie stoicie pod żadną kratką wentylacyjną, ale właśnie słyszeliście jakieś takie coś, jakby przemieszczało się kanałami wentylacyjnymi i z niepokojem rozglądacie się po sobie. I nagle w ogóle w tym miejscu jest jakaś kratka wentylacyjna? Wybacz, że ci przerwałam? W tym miejscu, w którym stoicie? W tym korytarzu. W tym całym korytarzu. Czy to jest hala? To jest hala. A, dobra, no to na hali na 100% będzie. No tam pod sufitami biegną takie... Wiecie, no wszędzie musi być system wentylacyjny w razie, gdyby jakiś pożar był czy coś, żeby odprowadzać. No tak. Więc... No ja też wyciągam broń i trzymam przy sobie. W tym momencie wasze krótkofalówki ożywają. Słyszycie takie kszt, kszt. I nagle taki głos. Czy ktoś tu jest? Widziałem, że ktoś otworzył drzwi kartą. Centrala w końcu kogoś wysłała. Jestem w zachodnim skrzydle. Pomocy! Kszt. Ja szybko... tak, wysłali nas. Kim jesteś? Gdzie jesteś?
Bądźcie cicho! Co jest? Zachodnie skrzydło! Centrum kontroli wentylacji! Czyli jak weszliście do takiej hali, to korytarz na lewo. Więc jak już padło, jesteśmy cicho, to tak z takim pytającym wzrokiem spoglądam na moich towarzyszy, jednocześnie dalej nasłuchując we wzroku zapytanie, czy idziemy w tamtą stronę. Wypadałoby tego człowieka chociażby przesłuchać, więc jestem za tym, aby iść. Dajmy się tam. To one w ogóle spokojne, jakby na co dzień takie rzeczy, idziemy. Nie, Ingrid nie jest spokojna, tylko ja też nie chcę do końca krzyczeć Boże, wiadomo. No, a ja dalej stoję z bronią w mojej ręce, prawda? Nie chowam jej w ogóle. Już raczej nie Ruszacie powoli w kierunku korytarza wiodącego do zachodniego skrzydła, gdzie znajduje się centrum kontroli systemu wentylacyjnego. I słyszycie, jak nad wami coś klatką wentylacyjną. Stając u wejścia do korytarza, widzicie, jak jedna z kratek wentylacyjnych w tym korytarzu wypada z hukiem łup na ziemię. I tak z tego otworu wentylacyjnego słyszycie tylko takie... Spadamy? Co robicie? To jest ten korytarz, w którym musimy iść, tak? Tak. Tylko on jest taki dosyć szeroki, nie? Że spokojnie 2-3 osoby takie idące obok siebie się w nim zmieszczą, nie? Ja jestem za tym, żeby spadać. No, ale my musimy tam przejść pod tym. Nie. Aha, dobra. No to co? No to ja pruję jakby w to miejsce, z którego się hałas zdobywa. Może nie cały magazynek, ale... W sensie... W kratkę wentylacyjną, tak? No, jeżeli jakby no wiadomo, że to jest wentylacja, więc się trochę na pewno hałas niesie, ale jeżeli mniej więcej jestem w stanie sobie umiejscowić jeszcze bardziej z tej wentylacji od naszej strony, czy może z tej drugiej, gdzieś w okolicy tej kratki, to właśnie chciałbym, no już po prostu wiem, że musimy tam przejść, a nóż widelec bestii je ubije. Więc rzuć mi tylko z dodatkową kością szaleństwa. Okej. Więc wyciągasz pistolet, oddajesz kilka strzałów. 1, 2, 3. Przez chwilę nic się nie dzieje, a później z kratki z takim hukiem wypada na podłogę jeb. Taki wielki, brudny, poplamiony worek. Z kratki dobywa się takie... I coś zaczyna z niej wyłazić. Tak powoli, jakaś taka bezkształtna, zielonkawo-brunatna masa zaczyna powoli wypełniać otwór w kratce i wylewać się na jakby z niej w kierunku podłogi. Rzućcie sobie wszyscy na test błędu. O kurde. Łoho. To myślę, że będzie wystarczający powód dla Ingrid, żeby zawrócić i spierdalać przez drzwi. Więc... Ja myślę, że podobnie zrobi to Stanisław. Gabriel to samo. W ogóle nie był jakoś zachwycony tym, że szliśmy tam dalej. Absolutnie i ja. Spierdalam. Więc rzucacie się... Znaczy rozumiem, że uciekacie tą drogą, którą przyszliście, tak? Tak. Okej, więc rzucacie, nie oglądając się za siebie, rzucacie się z powrotem korytarzem w kierunku zastawionych przez jakieś krzesło wiodące do lobby drzwi. Za sobą słyszycie tylko jak coś z takimi plaśnięciami spada na podłogę, a potem słyszycie tylko takie i coś takimi plaskającymi odgłosami tak za wami się porusza. Kto miał z was najniższy wynik? Lenka, tak? Znaczy Ewelin. Oglądasz się za siebie i widzisz coś,
co prawdopodobnie w twoich koszmarach sennych zostanie ci do końca życia, bo oto goni was jakaś pokraczna, karykaturalna, przypominająca z grubsza humanoidalną postać w strzępkach ubrania świętego Mikołaja, tylko wygląda tak, jakby ktoś zamienił ją w bezkostną masę z głową przekręconą o 180 stopni, zrobił z niej jakąś taką pająkopodobną istotę na płynnych kończynach, która nogą ciągnie ten brudny worek i z tej głowy zwisa taki strzępek czerwonej czapki z pomponem, a jej oczy świecą się takim czerwonym światłem. I ona tylko i ona, wiesz, idzie za wami, ciągnąc ten worek tak nogą za sobą. Mikołaju, my byliśmy grzeczni i uciekam dalej. Dobiegacie do tych drzwi i Ewelin, ostatnia, zamykasz za sobą je i nerwowo wpisujesz jak ten kod, jak ten jebany kod. Zamek zamknął się. W ostatnim momencie lampka z zielonej zapaliła się na czerwoną. Jeszcze tylko jak łup coś w te drzwi. Łup coś w te drzwi. I tylko takie przytłumione. Co to było? Co widziałaś? Tak dysząc jeszcze. Nie mam pojęcia, jak to opisać. Czy to... To jakaś podróba. Nie wiem. Czy to był Mikołaj? To nie jest prawdziwy Mikołaj. To nie jest Mikołaj. Łup coś w drzwi. Nie nad jego wizerunkiem cały czas pracowałam. Chodźmy do miejsca innego. A może chodźmy na dwór? Gdzie nie ma wentylacji. Albo na dwór. O, faktycznie dobrze było Wentylacja. trochę chłonąć. Przypomniało wam się, że potwór dostał się do centrum ochrony przez wentylację. A drzwi do centrum ochrony są otwarte. Chodźmy na dwór. Musimy zamknąć najpierw drzwi do ochrony, a potem na dwór. Myślę, że to bardzo- dobry pomysł. W takim razie biegiem. Biegiem rzucacie się do centrum ochrony. I teraz próbujecie zamknąć drzwi. Rzućcie kością obłędu. Jedna osoba chociaż? No, któreś z was, nie? Znaczy ja się trzymam trochę z dala i już tak bardziej patrząc na drzwi, 4. żeby uciekać na zewnątrz. Kiedy... Kto to rzucił? Ja, Stanisław. Stanisław. Dopadasz do drzwi, łapiesz je i widzisz, jak z kratki w tym momencie właśnie przepycha się ten brudny worek, kiedy coś próbuje znowu przeleźć przez otwór wentylacyjny i dostać On tu się jest! do On tu środka. jest! Zamykasz te drzwi za sobą, ale On to był! ale widzisz, że one nie są zamykane jakimś zamkiem magnetycznym czy czymkolwiek, a nie masz klucza, żeby je zblokować. Ale One mają zamykają tam się jakby do środka, ten? czy do zewnątrz? Jakieś tam jakby coś jakby do złapania, jakieś takie, wiesz, jak to w drzwiach są takie, nie wiem, takie a la łyżwy? Czy... Znaczy to są takie drzwi na klamkę taką, wiesz, że po prostu takie... Wiem. Okej, czyli że nie mam klucza i chyba... A właśnie, one się na zewnątrz czy do środka? One się zamykają, wiesz, otwierają się do środka, a zamykają się, wiesz, w kierunku korytarza, nie? Okej. No ale... Nie możemy podłożyć jakieś krzesło albo coś. Chyba w drugą stronę. Że Otwierają się w drugą otwierają stronę, więc no. Drugą. No chyba, że będzie nas gonił i się na tym krześle potknie, ale... Chodu! Nie mamy klucza! I nie oglądając się jakby na swoich towarzyszy, po prostu ruszę pędem na zewnątrz. No, tą już nam znaną drogą. Okej, więc wypadacie na zewnątrz, przynajmniej ty wypadasz na zewnątrz, nie wiem jak reszta. Też. Ja też nawet mówiłem, że stoję bliżej drzwi. I wypadacie na zewnątrz i wybiegasz na ten śnieg, na tą zawiktulicę i
twoje serce prawie staje ci w miejscu, kiedy widzisz gdzieś tam przed wami we mgle błyskające lampki, takie wiesz, światełek przeszukujących teren. Spod deszczu, z deszczu pod rynnę. I jeśli tam towarzysze też ze mną biegli, tam te renifery szukają nas. W co myśmy wdepli? Cholera, w co myśmy wdepli? Jaki jest inny, najbliższy budynek? Cokolwiek w tym kompleksie. Ten budynek to jest jakby, znaczy, tu nie ma takiego podziału na osobne jakby budynki, one są ze sobą jakoś połączone wszystkie, te działy, sekcje, one są po prostu jedną taką wielką placówką, która ciągnie się gdzieś dalej, nie? A czy w teorii jesteśmy w stanie obiec na zewnątrz i dostać się do tego zachodniego skrzydła, skąd ten człowiek nam podpowiadał, czy jednak musimy to zrobić środkiem? W sumie aż tak, ten plan budynku, który Gabriel ściągnął z komputera recepcji, aż tak dokładny nie jest. Tak, bo to pewnie jest wielkie jakieś... Jakiekolwiek inne wejście. Być może jakieś wejście, nie wiem, awaryjne albo cokolwiek, uchylone okno gdzieś w którymś miejscu, no może jest. No to... To jeszcze spróbuję się skontaktować przez radio z tym człowiekiem. Halo, słyszysz mnie? Czy od zewnątrz tam można się dostać? Nie dając myszy czas na odpowiedź. Czy możemy obiec budynek i do ciebie dobiec? Nie wiem, czy wejścia awaryjne są otwarte, ale możecie spróbować. Bez odbioru. I tak spoglądam. Próbujemy, czy jednak wracamy do środka i tam będziemy próbowali zgubić tego Mikołaja. Jakbym pobiegła do innego wejścia, super bo... szybki, nie? Że jakiś nienaturalnie szybki, więc teoretycznie... No tak, tylko że... W sensie, że Mikołaj nie jest szybki, tak? No nie aż tak, wiesz, że jakby z zewnątrz? się nienaturalnie szybko, czy coś. No tak, że ja przestraszony jestem, to też całkiem inne to odbieranie, że logicznie nie myślę, no nie? Dlatego pytam, czy z zewnątrz, czy na wewnątrz? Czy wewnątrz, czy na zewnątrz? A to pytanie do mnie, czy do reszty? Nie, do reszty, tak patrzę po nich. Jeżeli nikt nie odpowiada, no to ja cisnę tam wzdłuż tego... Znaczy, inaczej, jak on jest wielki? W ogóle w sensie tak z zewnątrz, to jest jakiś po prostu, my widzimy ogrom tego kompleksu, no tam hala była, więc pewnie nie ma. Znaczy wiesz co, pełnego ogromu nie widzisz z racji śnieżycy i po prostu kiepskiej widoczności, nie? Ale no na pewno jest to dosyć spory, nie jest tak wielkie może jakby, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jak jakieś typowe placówki aktualne Santa Corpo, ale na pewno jest dosyć spory, nie? No bo w końcu jest tu hala produkcyjna, jest tu jakiś dział badań i rozwoju, są jakieś laboratoria, pewnie są jakieś sekcje mieszkalne i tak dalej, być może gdzieś tam jakieś magazyny na towar produkowany tutaj też musi gdzieś być. Pewnie te jakieś tam inne rzeczy, składy żywności czy coś, co ludzi, którzy tutaj pracowali, więc no, to wszystko musi zajmować jakąś przestrzeń, więc... Okej, no natomiast jakby kwestia, że do środka na pewno nie wrócę, nie na ten moment, a już parę tych punkcików obłędu mam, więc też jakaś to paranoja zacznie mnie to padać, więc na pewno tam nie wrócę z dwojga złego, wolę, żeby... Tam wiem, że jest blisko Mikołaj, tutaj te renifery póki co nas nie znalazły, więc jeśli nikt mi nie odpowie w przeciągu paru sekund, to na pewno będę wzruszę ramionami i pobiegnę wzdłuż budynku. Więc widzicie, jak Stanisław po prostu rozglądając się na boki przez chwilę, taki przestraszony, w końcu rzuca się w lewą stronę, próbując obiegać budynek przy jego lewej ścianie, nie? Powinniśmy za nim iść, czy tak damy mu samemu pobiec? Ingrid się chyba ruszy za Stanisławem. Finalnie. Ona jest teraz w tym momencie trochę za mocno wcięta i tak jej przemyślenia za bardzo nie działają, ale mając do wyboru zostać z dwójką korposzczurów, którzy nie wiedzą jak walczyć, a zostać z jednym gościem, który trochę wie jak walczyć, to poleci za tym gościem. Więc wasza dwójka widzi, że najpierw Stanisław, a później Ingrid rzucają się biegiem gdzieś tam przez śnieg pod ścianami budynku. Mhm. Ja rzucam się za nimi biegiem. A Ewelin? To Gdzieś tam za sobą słyszysz jakiś hałas, nie? Dobiegający z budynku. W sensie z budynku, czy... Tak, z budynku, z holu, z lobby, nie? Chyba Mikołaj przelazł. Okej, no to w takim razie rzucam się za resztą. Jak najbardziej. Więc obiegacie budynek w poszukiwaniu jakiegoś wejścia i
docieracie pod dwuskrzydłowe drzwi opisane jako przejście awaryjne. Znajduje się ono dobre kilkadziesiąt metrów dalej od wejścia do głównej recepcji. Świeci na nim taka zielona lampka exit, nie? Emergency exit. To myślę, że skoro biegłem pierwszy, no to co, próbujemy otworzyć? I będę próbował je otworzyć. Są zamknięte. Ale to są takie dwuskrzydłowe drzwi, takie jak do marketów, czy gdzieś tam takie... Głównie to są przeszklone, nie? Jakimś tam plexiglasem czy czymś. No to jakby, jeśli... Bo i też na kartę nie ma jakiego, to jest na klucz, czy... Nie, te są na... Znaczy nie, są na kartę, są. No to będę spróbował tą swoją kartą, czy jestem w stanie otworzyć. Sekundę po przyłożeniu karty do czytnika lampka z czerwonej zapala się na zieloną i drzwi... To pociągam drzwi i trzymając je otwarte, rzucam okiem, czy biegną za mną pozostali uczestnicy tej jakże cudownej wyprawy. Tak. Poruszają, widzisz, że jedno za drugim tam gęsiego sadzi susy za tobą. To jeszcze tylko się rozglądam, czy gdzieś reniferów nie widać i krzykiem szybciej, zaraz mogą nadlecieć te dziwne renifery. Szybciej. W tej chwili nie widzisz żadnych poblasków czerwonych światełek, ani jakichś porykiwań, ale no tutaj wichura też poziom hałasu podniosła. No wiadomo. Mocno, więc słabo słychać cokolwiek. No ale jesteście w korytarzu technicznym jakimś najprawdopodobniej, który gdzieś tam służył do, nie wiem, konserwacji, przechodzenia jakichś, przenoszenia jakichś rzeczy, takich, przejście jakieś takie bardziej służbowe dla osób z wewnątrz firmy niż dla kogoś. Jakieś może sprzątaczki tędy też przechodziły, czy cokolwiek, jakieś rzeczy były przenoszone. Nawet gdzieś chyba pod ścianą jakieś wiadro z mopem stoi, takie nieużywane. Ja dyszę. Trzymacie się jakoś? Wszystko w porządku? Wszyscy cali? Wiemy. Jasne. Przepraszam. Co tutaj wokół widzimy w środku? W środku jest korytarz, po prostu wyłożony płytkami korytarz, ściany obite bołazerią, gdzieś prowadzi w głąb budynku. A górą wentylacja? No oczywiście kanały szybów wentylacyjnych jak najbardziej są, nie? Ale nie słychać z żadnych odgłosów dobiegających z nich. To ruszajmy powoli i nasłuchujmy. Musimy chociaż spróbować dostać się do tego człowieka. Jak raz muszę się zgodzić. Ruszajmy. Więc idziecie dalej tym korytarzem i dochodzicie do rozwidlenia, gdzie macie drzwi prowadzące w lewo i prawo, tylko już takie pojedyncze, zwykłe drzwi, i na jednym jest napisane na tymi po prawej kontrola systemu wentylacji, a po lewej macie rafineria. Może by tak zamknąć wentylację w całym budynku? To jest bardzo dobry pomysł. Zresztą ten człowiek był w tym punkcie kontroli, ale ja się tak na chwilę zawahałem i ta maź przypominała trochę z zapachem benzyny, a tu mają rafinerię. Czy to możliwe, żeby ktoś od jakichś gazów czy innych... No nieważne. Zostawmy na razie ten temat. Znajdźmy tego człowieka. I ruszam w stronę tamtych drzwi do tego centrum kontroli, gdzie wiemy, że ten gość jest. Więc przez te drzwi wchodzicie do krótkiego korytarza, takiego parę metrów raptem, który prowadzi was do zamkniętych znowu na magnetyczny zamek drzwi, które pewnie prowadzą do pomieszczenia kontroli. Znowu musisz przyłożyć kartę, żeby się otworzyły. I wchodzisz do pomieszczenia, które też jest takie pogrążone w lekkim półmroku. Przy ścianach tego pomieszczenia naprzeciwko widzisz przejście do korytarza, którym najprawdopodobniej mieliście wejść od strony hali produkcyjnej, warsztatowej. A pod ścianami w koło widzisz takie rzędy rur i kanałów wentylacyjnych, takie obite takim
jakby sreberkiem, taką izolacją termiczną, nie? Ciągnące się przy ścianach, a w rogu pomieszczenia widzisz tak jakby taką mniejszą kanciapę, jakby to nazwać, taką klitkę z grubej jakby pancernej blachy i z takimi grubymi pancernymi szybami. Jest tu cicho. Halo? Jest tu kto? Jesteś tu dobry człowieku? Na razie nie przez krótkofalówkę, żeby tymi szumami też nie hałasować, tylko po prostu werbalnie. Wiesz co? Przez chwilę nic się nie dzieje, ale po chwili dostrzegasz, że w tej klitce tak spod spodu tak wychyla się głowa mężczyzny w takiej zielonej czapeczce i w takim zielonym kubraczku i tak. Macha do was. Tak trochę skonsternowany jego strojem, z taką zdziwioną miną spoglądam na resztę towarzyszy i pokazuję głową, że no chodźmy. No, idziemy. Podchodzicie do tej szyby, widzicie, że to jest taka komora, w której jest dużo jakichś urządzeń prawdopodobnie do sterowania tą wentylacją. I to ma taki włas jakby pancerny. I ogólnie jest to takie dosyć pancerne to pomieszczenie. I ten mężczyzna tak przez szybę. Nie ma go tu! Nie ma tego potwora! To centrala was przysłała! Uratujecie nas! Was? Ilu was jest? No, mam nadzieję, że ktoś jeszcze żyje! A skąd uciekłaś Widzicie w bladym świetle jakieś tam lampki, która się pali pod sufitem tej kanciapy, że koleś ma taki strój, no takiego robola jakiegoś, jakby wiesz, co pewnie pracował na tej hali na tej produkcyjnej i na klapie ma ma inicjały, że tam J. Morgan, a nad tym ma takie akronim E.L.F, czyli tak jakby układający się w słowo elf. Elf. O, czyli jednak elfy świętego Mikołaja istnieją. I przedstawiam się mu, żeby trochę gdzieś tam zagadać. Stanisław jestem, a to i też przedstawiam po imieniu. Co tu się stało? Możesz nam coś powiedzieć? Co to za stwór? I te renifery. Jakie renifery? Jakie renifery? Ci wszyscy... Oni poszaleli. Oni się... Moi koledzy zaczęli rzucać się na pozostałych. Zaczęli ich mordować. Ja uciekłem i schowałem się tutaj, a potem to coś zaczęło łazić po korytarzach i zabijać. Kurwa, on wyglądał jak jebany Mikołaj, tylko jakiś kurwa mutant, potwór. Ja tu siedzę od 2 dni. Jedyne miejsce, gdzie jest bezpiecznie. Wiem, że reaguje na hałas, więc musimy być cicho. Ale... Kiedy on zaczął chodzić? Zaraz po tym, jak ci ludzie oszaleli i zaczęli się zabijać, to potem on zaczął łazić po korytarzach, a potem ludzie biegali, krzyczeli, a potem cisza. I tylko czasami łazi i robi takie... On krzywdzi innych? Tak, on zabija. Widziałem, on przebił taką laską cukrową, taką dużą. Przebił człowieka na wylot i rzucił go w kąt. To potwór. A ci, co się rzucili na innych... Czemu to zrobili? Ja nie wiem, oni zaczęli pluć taką mazią czarną z ust, taką ropą, a potem rzucali się na innych pracowników i robili im krzywdę, straszne rzeczy. Boję się. A to pracowali oni gdzieś razem? To z jednego działu byli, wiesz może? To tacy jak ja, elfy. I tacy też w białych kitlach z działu badań, z laboratorium. Ale my tam nie możemy wchodzić, bo dyrektor nam zakazał. Nam nie wolno.
ty od jak dawna pracujesz tutaj, na tym stanowisku, w tym oddziale? 3 lata będzie, jak dostałem tutaj przydział. Wcześniej pracowałem w Sydney, w Australii, ale wysłali mnie tutaj, powiedzieli, że dobro firmy tego wymaga. Że Mikołaj mnie wybrał do zespołu. I zajmowałeś się produkcją zabawek, tak? No, pracowałem tam na taśmie. Montowaliśmy zabawki. Dobra fucha. Człowiek się nie narobi, a całkiem nieźle zarobi. Więc ja jeszcze go pytam o to stwierdzenie, z którym się spotkaliśmy, o tej sile roboczej i czy Tak. faktycznie ta praca wyglądała tak fajnie, jak się ten. spojrzał tak na swój uniform. Co pan powiedział? Bo to po angielsku Expandable Labor Force, to jakby wybrać pierwsze litery tych słów, to układało się słowo elf. No więc Ale że my zbędni? Ale jak to? A co robiłeś na poprzednim stanowisku w Sydney? Pracowałem w obsłudze klienta. I potem Dobra. kierownik powiedział mi, że przyszedł mail z centrali, że Mikołaj wzywa wybrane jednostki na biegun, żeby mu pomagały budować zabawki. I że to jest droga do rozwoju kariery. No to się zgodziłem. dobry człowieku, a można się stąd jakoś wydostać? Wydostać? Jak? No, żeby dostać się do lądowiska dla helikoptera, trzeba przejść przez dział badań i rozwoju i tam przez kierownictwo, ale tam pożar w części laboratoryjnej. Tam nie da się dostać, blokada. No i nikt z nas zapewne nie umie monitorować, pilotować, więc to też odpada. Ale pożar tam był? Wiesz, czy się skończył? Wiesz, co wywołało ten pożar? Nie wiem, czy się skończył. W sekcji magazynowej jest centrum diagnostyczne. Tam trzeba by było sprawdzić. Ale stąd mogę jedynie odcinać dopływ powietrza do niektórych sekcji budynku. Moglibyśmy zaryzykować i odciąć po prostu tam powietrze, żeby pożar w ewentualności się wygasił. No mogę to zrobić, ale musicie uważać na potwora. Tak, wiemy. Znaczy, on oddycha? Może da się go zadusić. Ja nie wiem, co to jest. To jakieś diabelstwo z piekła rodem. No i musielibyśmy wiedzieć, gdzie się znajduje. Żeby nie odcinać Można by go było powierzchni. gdzieś zwabić i wtedy otrząść powietrze. No, pod warunkiem, że potrzebuje powietrza, a Jeśli byśmy zamknęli wentylację, to też miałby problem z przyjściem. tylko tych kratek też jest. Ale myślę, że nie zaszkodzi, ale powiedz mi jeszcze proszę, czy w okolicy jakieś, nie wiem, stacje badawcze, jakiekolwiek budynki, wioski tubylców, cokolwiek, czy jesteśmy tu sami w promieniu setek kilometrów? No, lecieliśmy helikopterem dosyć długo, zanim tutaj dotarliśmy. Wieku, to jest biegun. Jakie stacje badawcze? Nie wiem, czy Santa Corp ma jakieś łączność ze stacjami badawczymi. My tu wszyscy mieszkamy na miejscu. Tam obok działu, między działem badań i rozwoju a rafinerią jest sekcja mieszkalna. I tam przebywamy, tam mamy wszystko. A tak, przywozili nas helikopterem, ewentualnie takim śnieżnym pociągiem dostawczym. Czasami przywozili rzeczy, ale to raczej kilka godzin jazdy w jedną stronę. A na kiedy była zaplanowana kolejna dostawa, wiesz to? Trzeba było pytać dyrektora Niemirowa, ale nie wiem, czy żyje. Gdzie go ostatnio widziałeś? No on ma swój pokój w sekcji badań i rozwoju i nadzoruje też badania laboratoryjne. Rzadko stamtąd wychodzi. Nie wiem, czy żyje, może zginął w pożarze. Ja aż sobie tam przyklapłem na ziemi obok niego, westchnąłem. Czyli chyba jesteśmy zgubieni. A ja takie pytanie mam do was. A macie może coś do jedzenia? Nie braliśmy nic.
mieliśmy tu tylko pojawić się na chwilę i wrócić, ale jeśli zabawimy tu dłużej, to i tak będziemy musieli wyruszyć, żeby coś do jedzenia zdobyć dla nas wszystkich. A wiesz, gdzie tutaj znajduje się stołówka, czy jakieś automaty? Gdzie się żywiliście? W sekcji mieszkalnej jest kuchnia, stołówka i temu typu rzeczy. Nie mamy automatów. A czy sekcja mieszkalna jest w jedną wentylację połączona z resztą kompleksu? Da się to jakoś odciąć? Mogę, ale wtedy będziecie mieli problem z dostępem powietrza. To mniej ważne. Myślę, że jeśli po prostu pójdziemy tam i zabierzemy co potrzebujemy, to na ten moment nie powiedział bez powietrza, bo to powietrze będzie, po prostu nie będzie się wentylowane. Powinniśmy dać radę, a przecież jeść coś musimy, zanim albo wymyślimy, jak stąd się wydostać, albo ktoś domyśli się, że tu dzieje się coś więcej i przyślą kolejną ekipę. Myślę, że da radę to zrobić. A mam pytanie, macie coś do jedzenia? Bo ja tu już 2 dni siedzę. Może wodę jakąś? Nie braliśmy nic. No masz Ty termos. nie masz twojego termosu? To on już jest pusty. Wypija po drodze. Możemy ci w termosie przynieść póki co trochę śniegu, zaraz się roztopi, będziesz miał czego się napić, a ja spoglądam po moich towarzyszach i słuchajcie, może nie ma sensu, żebyśmy wszyscy ruszali tam do tego kompleksu po jedzenie. Jestem wysportowany, sprawny, powinienem szybko obrócić, a gdyby mi się coś stało, to może wy będziecie mieli większą szansę, i ciszej będzie, a przecież jeść coś musimy i w tym momencie wysłyszeć takie jak od Stanisława z brzucha się wydobywa, jak wiadomo, głodny góral to zły góral, więc ja spróbowałbym pobiec, tylko musisz mi, dobry człowieku, wytłumaczyć, jak tam się dostać i przez mikrofalówkę, przepraszam, już głodny jestem, przez krótkofalówkę powiedziałbym ci, że jestem, że wyszedłem, a jak będę tam dobiegał, to zamkniecie wentylację. Jeśli mnie usłyszy, to przynajmniej wentylacją za mną nie dotrze. Co wy o tym sądzicie? Brzmi dobrze. Mogę Chyba z nie ma tobą sensu, iść, żeby jeżeli wszyscy- chcesz. Tak spoglądam, to zależy od ciebie. Jeśli chcesz, weźmiemy więcej rzeczy, ale musimy mieć na uwadze, że też będziemy wtedy więcej hałasu robić. Może ma to sens, musimy też potem... Widzę, że nam się w międzyczasie dla RPGówka przez ten cały stream zbierała niezła kwota, 5357 zł. Bardzo ładnie. Super. Dziękujemy wszystkim. Idzie, dziękujemy. Wszystkim, którzy wsparli WOŚP. Cliffhanger musi być. Jakieś wrażenia takie podsumowujące dzisiejszą część, dzisiejszą partię? No ja się mega wkręciłem w historię i Panie! nie widziałem, że pokazujesz ten czas, i wiesz, i dopiero podniosłem głowę, tak to kminie i mówię, stop, no nie? Ale no jest ciężki, w sensie taki mocny klimat. Szkoda, że musimy kończyć, bo chętnie bym tą dograł, ale to może faktycznie się uda dograć. No jak dla mnie bomba. No, mi też się strasznie podoba. Pierwszy raz gram w horror i fajna to jest zagadka i dużo jest rozkminiania. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Nie mogę się doczekać. Tutaj Ja jestem bardziej wkręcona ze względu na to, że trochę zmiana systemu i powiem ci, że chyba nawet na plus, bo Cthulhu Dark bardziej jeszcze podbudowuje klimat grozy niż sam ze Cthulhu. No, to Przynajmniej dla fajnie mnie. wiedzieć, że się sprawdził, ta giereczka się sprawdza akurat. No, ja w ogóle teraz poznaję ten system, więc w ogóle Cthulhu cokolwiek to moje pierwsze, więc super. Mhm. Tutaj Dredu pisze, że musimy to dograć koniecznie, więc najpewniej się dogadamy i myślę, że żeby to jakąś całość tworzyło, to pewnie pociągniemy to na kanale RPGówka w jakimś najbliższym czasie. Dobra. Nie będą nic streamować ani Bartek, ani Dredu.
to może się uda tak zrobić, żebyście mieli czas, ja miał czas i nie było zajęte na kanale. Dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Tak myślałem, że nie uda nam się tego skończyć raczej dzisiaj w 3-godzinnym. Zresztą ja nie jestem mistrzem gry, któremu się udają jednostrzały zazwyczaj, żeby były faktycznie jednostrzałami. Więc tak, spotkamy się jeszcze ponownie i kto będzie zainteresowany, ten będzie mógł sobie obejrzeć dalszy ciąg tej historii. Myślę, że gdzieś tam RPGówek na swoich fanpage'u podreklamuję, gdybyśmy mieli się już wiedzieli jaki termin i tak dalej, żeby kto chciał, to mógł nas z powrotem tutaj nawiedzić i zobaczyć jak się to wszystko skończy. Dziękujemy widzom za tak liczną bytność. Do tej pory nie prowadziłem dla tak licznej publiczności nic, więc dla mnie też jest to pewnego rodzaju nowo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie w tym miejscu. Liczę, że jeszcze się ta sumka dla Wośpu zwiększy o parę ładnych stówek, a może i więcej. I żeby nie przedłużać, to odliczę do 5 i się tam wyłączę i będzie mógł Dredu przejąć tego streama. Więc pomachajmy na do widzenia. Zapraszam do siebie na kanał żuraw.pl, na YouTube, na Spotify'a i też na Twitcha. Będziemy streamować różne gierki. Może do Cthulhu Dark w jakiejś innej formie jeszcze też wrócimy, żeby opowiedzieć jakąś ciekawą historię. No i co? Do zobaczyska.